Dzień dobry panie i panowie, witam wszystkich bardzo serdecznie w ten przepiękny niedzielny wieczór. Ja nazywam się Marcin Skruch i dzisiaj sobie pomówimy, co tam w Hormudzie, ale dzisiaj mamy odcinek oczywiście specjalny. Naszym gościem będzie Szymon z kanału Język Filmu, dlatego pomówimy sobie o, no oczywiście, że tak, bardzo dobrze kombinujecie, o Terminatorze. Powód jest jeden wielki, genialny, natomiast nie tylko będzie o Terminatorze Zero, bo to jest jak najbardziej ten powód, nowy serial anime, który tam pojawił się na Netflixie, pierwszy sezon, 8 odcinków, o nim się troszeczkę oprzemy, bo rzeczywiście dużo, ale też, panie i panowie, ponieważ James Cameron, no wiadomo, właściciel praw do Terminatora też ma kilka słów do powiedzenia, więc o nim sobie również powiemy. Witam bardzo serdecznie, cześć Kasia na Instagramie, witam cię, hejka, tutaj widzę, że ludziska są bardzo dobrze. Grabasz, cześć wszystkim, jeszcze parę minut to zdążę sobie grochówkę podrzeć, no stary, no live bez grochówki, no nie ma takiej możliwości, także jest i Adaś, witam cię, dzień dobry bardzo serdecznie Adasiu, jest i Dariusz, Jerewaniusz, a także Jason Kruger. A propos Jasona Krugera, to w piątek obejrzeliśmy z Mają Jason kontra Freddy, całkiem przyjemny film i niech tylko na tym będzie zakończone oczywiście. Panie i panowie, jak już mówiłem wcześniej, pretekst jest jeden, Terminator Zero, więc pewnie sobie będziemy zdradzać fabułę, więc jeżeli jeszcze nie widzieliście, bardzo nam przykro, ale spróbujemy. Tak, Kasiu, jak najbardziej herbatka jest tutaj przygotowana. Właśnie mówiłem dopiero co Szymonowi, mówię, stary, dobra, kończymy to nasze gadanie przed odcinkiem, bo trzeba rzeczywiście jeszcze herbatkę zrobić. Cześć Janku, cześć Miłoszu, fajnie, że jesteście. Ale słuchajcie, co ja będę wam mówił? Miłosz nie jest Miłosz, widzę, że się pojawił na Instagramie. Szymon nie jest po raz pierwszy na kanale, więc po prostu nie będę mówił zbyt wiele co, gdzie, jak wy go znacie, kochacie, lubicie, bo co chwilę się pytacie, kiedy Szymon? No to kurde, proszę bardzo, oto jest on przed wami z kanału Język Filmu, Szymon. Cześć Szymonie, o czekaj, tak? Cześć, cześć. Słuchaj, ze mną jak z dzieckiem po prostu, za rączkę i do piaskownicy spełniam marzenia moich widzów, jeżeli mówią, że oni chcą Szymona więcej, więc mamy Szymona więcej, panie i panowie. Cześć, no powiedz moim drogim widzom, bo tutaj oczywiście dzisiaj jesteśmy na YouTubie, Facebooku, Twitchu, Instagramie i na LinkedIn. Stary, co ci się z włosami stało? Wiesz, no słuchaj, to jest tak, że jak ktoś, youtuber osiąga 10 000 subskrypcji na swoim kanale, to musi dokonać poważnej zmiany. No widzę, że u ciebie taka się nie dokonała, a przeszedłeś pewne liczby, także Marcin. Ale to wiesz, no dlatego, znaczy u mnie zmiany są, ale jeszcze ich niestety nie widać. Będzie je widać za
Za miesiąc będzie je dokładnie widać. Też właśnie coś się tutaj będzie działo, ale o tym, oj, przepraszam za mikrofon, ale o tym jeszcze nie mówiłem, o tym rzeczywiście dopiero za czas jakiś się dowiecie. Słuchaj, Szymonie, oczywiście nieprzypadkowo się tutaj pojawiasz. No, twój konik, jak najbardziej, twój konik, wiesz, u mnie jest Predator, u ciebie jest Terminator, chociaż swoją drogą walka Predator-Terminator, kto wygrywa? Wiesz co, ja nie lubię trochę takich crossów, bo to jest trochę takie nie fair, wiesz, każdy ma tam swoją strefę, ja myślę i znaczy to jest fajne, tak jakby, wiesz, skrosujmy sobie tam dwie postacie filmowe, ale nie określałbym tego, wiesz, każdy ma prawo wygrać. Bo wiesz, według jednej z teorii fanowskich, którą kiedyś poruszyłem, Terminator, czyli T-800, no to jest Dutch Schaefer z Predatora. Nie wiem, czy pamiętasz taką teorię, mówiłem? Co jest? Dutch Schaefer, czyli postać grana przez Arnolda z Predatora, Tak. to jest T-800. Otóż sytuacja wygląda tak, już ci mówię, to jest połączenie filmu, komiksu oraz wyobraźni. Otóż po tym, jak się jedynka Predatora kończy, gdzie Arnold tam oczywiście zabija Jałcia, jest w szpitalu. Oczywiście choroba popromienna, bo wiadomo, no i odwiedza go pan z jakiejś tam 3 literówki, wiesz, CIA, KGB, PKP, cokolwiek, no i mówi, słuchajcie, bo jest on i jego brat oczywiście, o czym wiemy z komiksów, że takie potworasy, tacy kosmici pojawiają się w Ameryce Południowej i czy macie ochotę na nie zapolować. Więc panowie, to jest akurat w komiksie, więc panowie Schaeferowie zaczynają polować na Predatory i tam nawet im to nieźle idzie. No i pewnego dnia do Dutcha Schaefera zgłasza się firma, która się bardzo ładnie nazywa Skynet i mówią, mamy nowy program, budujemy żołnierza człowieka przyszłości, czy byś chciał być pierwowzorem dla właśnie T-800. No i oni go skanują, a reszta to oczywiście jest już tylko i wyłącznie przeszłość. Może takiego kiedyś filmu się doczekamy, aczkolwiek biorąc pod uwagę, że Arnold ma swoje lata, chociaż sztuczna inteligencja teraz dosyć dobrze sobie radzi i tak to jest. Ale słuchaj, nie o tym, bo oczywiście nie o Predatorze, a o Terminatorze. Tak jak zresztą gadałem z tobą, widziałeś już Terminatora Zero, prawda? Tak, jestem po seansie. Jesteś po seansie, to jest, panie i panowie, pierwszy sezon, 8 odcinków, możecie obejrzeć sobie spokojnie na Netflixie, jest bez problemu. I powiedz mi, tak na początku ogólnikowo, całościowo, potem sobie to pewnie rozłożymy troszkę bardziej na czynniki pierwsze. Jakie masz pierwsze wrażenia po tym sezonie? Pozytywne i muszę powiedzieć, że chciałbym, żeby powstał drugi sezon. Mhm. A myślisz, że to będzie? Bo z tego, co tam patrzyłem, z tego, co zerkałem, ilość tych, no tego, co się liczy dla Netflixa, tak? Ilość tych godzin wyświetlonych, ilość subskrybentów pozyskanych właśnie dzięki temu serialowi jest dosyć konkretna, więc jak tam myślisz, będzie dwójeczka? Wiesz co, ja ci powiem tak, no to się tak zakończyło, że powinien być drugi sezon, na pewno, natomiast wiesz, to dyktują liczby dzisiaj. Finanse, tak, no nie oszukujmy się, tak samo jak było z Duną, prawda? Miała być ten part 2, ale no, to zielone światło pojawiło się dosyć późno, tak? No, trzeba było poczekać, aż pewne cyferki wejdą na odpowiednie tory i tutaj myślę, że będzie podobnie, no to tak, wiesz, ja bym chciał, żeby był drugi sezon, no ale zdaję sobie sprawę, że no, od wielu czynników to zależy. Dariusz, oczywiście, przepraszam, mea culpa, moja wina, to był Cyberdyne, a nie Skynet, bo Skynet to jest system, także bardzo, bardzo przepraszam. Widzisz, widzowie oglądają uważnie, to nie jest tak, że wszystko łapią, także musimy uważać, ale dziękuję bardzo. Widzę, że są pytania na Instagramie, także jak najbardziej zaraz będziemy je odpowiadać. Może zacznijmy od fabuły, bo powiem ci, jak patrzyłem na to, co się dzieje, to mówię, ale to już było. Ale to, co się tam dzieje, to już rzeczywiście było. Bo panie i panowie, zdradzamy, przynajmniej ja będę zdradzał fabułę, bo mamy rok na początku bodajże 2022, no Tak. i Skynet wysyła w przeszłość Terminatora, T-800 oczywiście, czyli to jest ten sam, to nawet nie jest chyba ten sam model, którym Arnold był, ale zaraz się pewnie do tego odniesiemy, żeby oczywiście zrobił co ma zrobić, a ruch oporu wysyła człowieka, żeby zrobił również co ma zrobić. No i powiedzieć, jeżeli to nie jest tożsame z pierwszą częścią Terminatora Jamesa Camerona, no to nie wiem za bardzo. Wiesz co, ja powiem tobie tak, ja tego tak nie odebrałem, że to jest takie powtórzenie, bo wiesz, tak naprawdę oglądając, no wiesz, trudno to nazwać remake'iem, nie, ale to jest tak naprawdę, no wiesz, po iluś latach znowu wracamy do tej serii, więc Tak. siłą rzeczy dzisiaj, jak się tworzy taki produkt, to wiesz, jeżeli nie byłoby jakiegoś nawiązania i tak dalej, to być może też widzowie poczuliby się w jakimś stopniu, myślę, oszukani, tak? No trudno to powiedzieć, bo może też każdy będzie miał swoje zdanie. Ja jak widziałam początek, to mówię, no
to jest Terminator, mimo że faktycznie tam rysują się te obrazki, tam powiedzmy tak, odnosi się to do Terminatora, do filmów, ale mi się to podobało, ja z tym nie miałem problemów, tak? No rzeczywiście, również tak popatrzyłem, bo tak jak naprawdę zerkniemy na te filmy, to pierwszy, drugi, trzeci Terminator to tak na dobrą sprawę ta sama fabuła, także mniej więcej ogólnikowo oczywiście. Mhm, Tutaj mhm. troszkę zmieniliśmy, bo zamiast Los Angeles mamy Tokio, akcja się oczywiście dzieje w Japonii, ale fabularnie powiem Ci tak, jest mnóstwo rzeczy, oczywiście, które są odnośnikami, które mamy tam jakieś oczko puszczone do widzów. Wiesz, tak troszeczkę jak powiedzmy na zasadzie requela, tak? Wiesz, nie wiem, czy wiesz, że robimy powiedzmy kontynuację, ale mimo wszystko nie zapominamy o tym, co było tam w 84 i później. No i rzeczywiście jest coś w tym, że ja oglądałem i mówię, ależ ten film ma fajny klimat, przepraszam, serial ma fajny klimat, bo rzeczywiście tego nie można tej produkcji odmówić, że no to, co ostatnio było zagubione, że dostawaliśmy powiedzmy kolejne filmy akcji i tak naprawdę niespecjalnie jakoś się odczuwało tą presję, a my jeszcze dodatkowo, no bo ja tak samo jak i ty, pewnie oryginał pierwszego Terminatora widzieliśmy dawno temu w epoce VHS-u, to wtedy się oglądało inaczej, teraz widzowie, no już mając w głowach oczywiście mnóstwo Gwiezdnych Wojen, Star Treków, Avengerów, oczywiście inaczej to wszystko biorą, ale podoba mi się ten niesamowity klimat, który w tym filmie, w tym serialu, cały czas mi się myli, jest właśnie stworzony. Czy to jest dlatego, że akurat wybrano takie, a nie inne medium, w sensie anime, a na przykład nie film aktorski albo zwykłą, klasyczną na przykład animację 3D, czy po prostu to jest tak, że po tym jak słabo było, według mnie oczywiście, przy okazji ostatnich 2 filmów, bo wiem, że na temat Mrocznego Przeznaczenia mamy różne zdanie, że po prostu taką posłuchę mamy, że po prostu jeżeli cokolwiek jest w miarę sensownego, no to po prostu łapiemy to jak, wiesz, jak michę ryżu. Wiesz co, jeżeli chodzi o formę, no to widzisz, tutaj mamy wybór formatu, jest to anime, tak? Czyli no tak jak tam mówisz, to Japonia, prawda? Więc tutaj mamy te wszystkie, powiedziałbym, no, klimaty związane z tą formą, z tym formatem. Ja od razu powiem tak, jeżeli komuś nie pasuje anime, jeżeli ktoś faktycznie tego nie czuje, no to najprawdopodobniej on też jakby nie wejdzie w ten serial. Tu od Zgadza razu się. trzeba to powiedzieć. Natomiast ja też powiem ze swojej strony, jeżeli mógłbym polecić, jeżeli ktoś jeszcze nie oglądał albo zatrzymał się na pierwszym, drugim odcinku i nie wie, czy iść dalej, to postarajcie się nie patrzeć na to, że jest to format anime, bo go się da po prostu jakoś tam, powiedzmy, nie wiem, przezwyciężyć, tak? Idziecie tą drogą, jest tak to zrobione, w porządku, tak? Natomiast jeżeli przejdziecie tę formę, to dojdziecie do tematu, dojdziecie do treści, do wszystkich tych idei, które tam są zawarte i według mnie, no tutaj zaczyna się fajnie. Jeżeli chodzi o ten klimat, no to tak spytałeś, czy to wynika z tego formatu anime. Moim zdaniem niekoniecznie, wiesz, po prostu, wiesz, mi najbardziej chyba ten format nie pasuje, bo wydaje mi się, że ten klimat to dałoby się go zrobić niekoniecznie tylko w tej animacji, prawda, takiej tej japońskiej, ale dałoby się to zrobić po prostu też w innej animacji. No skąd ten wybór, wiesz, ja do końca też nie wiem, no szczerze powiedziawszy, tam jest odpowiedzialne studio, które robiło Ghost in the Shell, tak, Tak. więc no wiesz, ale też Skydance, który robił 2 ostatnie Terminatory, więc takie połączenie. Natomiast no wiesz, jest forma jaka jest, natomiast wydaje mi się, że mówisz o tym klimacie takiego hardkoru, który tam jest, tak? O tym, że to jest taki No. mocny. No właśnie, ja Taki powiem mrok tobie, że przeziera przez ten mi się to serial. bardzo podoba, bo wiesz co, powiem tobie tak, zauważ, że w Terminatorze pierwszym, ten T-800, on jest najbardziej brutalny ze wszystkich Terminatorów, jakie zostały pokazane. Tak. Tak. No tam powiedzmy bierzemy pod uwagę serię, tam może komiksów też wszystkich nie będziemy brać, bo tam też się pojawiały takie brutalne rzeczy, ale przecież no jak on tam rozwala tego pierwszego punka, no to on mu po prostu wsadza w jelita swoją dłoń i wyjmuje i facet po prostu pada na ziemię i to jest Terminator, tak? Tak. W dwójce no już tego nie mamy, ale nawet ten T-1000, który był tym złym, no to on też nie czyni pewnych rzeczy, które tam, wiesz, tam nie mamy flaków. Natomiast jak oglądamy... To samo jest Terminatrix też jak najbardziej, nie ma czegoś takiego, no. Wiesz, tak, dlatego wiesz, oglądamy tego Zero, no to powiem tobie, tam jest taki chyba, nie wiem, powrót do tej pierwszej części, ale tam powiem tobie, że czasami to jest aż miło, to jest aż coś więcej niż w tej jedynce Cameron pokazał, nie? No tak ogólnie się przyjęło właśnie, że
tak samo zresztą jak przy okazji Obcego, że pierwsza część to jest bardziej horror, druga to jest kino akcji, co nie? I tutaj się rzeczywiście zgodzę, ale nawet, bo pamiętam, mówię, czemu w ogóle oni wracają znowuż do T800? Mówię, czemu nie można było czegokolwiek nowego wymyślić i tylko szukam nazwisko właśnie gentlemana, który się tym zajmuje, on to jest tak zwany showrunner, Mattson Tomlin. On jest odpowiedzialny za to i w jednym z wywiadów bodajże chyba dla Variety albo dla Hollywood Reporter powiedział, że jemu się podobało to, co Kyle Reese, czyli Michael Biehn powiedział w pierwszej części do Sarah Connor. Mówi, że z nim jemu nie możesz przegadać, jemu nie możesz wyperswadować tego, jemu nie możesz zakazać. On ma po prostu jeden tylko i wyłącznie program, który musi wykonać i to wszystko. I mówi, że to było takie podstawowe, takie atawistyczne, takie po prostu bardzo wredne, można powiedzieć, i to sprawiło, że on stwierdził, no to będzie rzeczywiście rewelacyjny punkt wyjścia. A tak jak mówiłeś, ten drugi, trzeci powiedzmy Terminator, w sensie przeciwnik już był tak troszeczkę rozcieńczony, rzeczywiście nie był aż tak bardzo poważny, nie był, inaczej, poważny był, ale nie był tak, że tak powiem, tak bardzo brutalny, tego mroku, tego rzeczywiście klimatu nie było i tak się zastanawiałem, czy to był dobry pomysł i po obejrzeniu tego, nie wiem, Szymon, ty widziałeś wersję po japońsku, po angielsku, po polsku? Wiesz co, z napisami, ja po japońską, ale z napisami polskimi, tak oglądałem, nie? Czyli w oryginale. No widzisz, ja akurat zrobiłem z siebie wieśniaka, bo rzeczywiście słyszałem, że tak powinno się oglądać anime i oglądałem po angielsku i stwierdziłem, że no rzeczywiście Timothy Olyfantastic czy tam kilka innych osób jest w porządku, ale tak chyba obejrzę po prostu jeszcze raz i tak jak się to powinno oglądać po japońsku, na przykład z polskimi napisami, bo domyślam się, że są polskie napisy. Są. I rzeczywiście też się zastanawiałem właśnie, czy dadzą dubbing, czy nie, ale akurat dali tylko i wyłącznie Amerykanie. Zaraz się odniesiemy, bo tutaj widzę, że się pojawiają pierwsze stwierdzenia, na przykład Jarek pisze Terminator 03/10. Jarku, a napisz dlaczego? Co rzeczywiście aż tak bardzo ci się w tym Terminatorze nie podobało? Nie, że to jest zarzut do ciebie, bo tak jak dopiero co mówił Szymon, nie wszystkim się to musi podobać. To jest normalna sprawa, prawda? Jakby się wszystkim wszystko podobało, to pomyśl normalnie, nasze kanały miałyby po 1 milion subskrypcji. My byliśmy w tym momencie gadali sobie w Hollywood, a nie tak tutaj, ale to jak najbardziej po prostu chcę wiedzieć czemu. Cześć Adele, witam bardzo, bardzo serdecznie. Tutaj Kasia Zamielska pyta na Instagramie, ile sezonów zapowiedzieli? Według mojej wiedzy póki co na razie jest ten jeden. Znaczy chyba nie ma zapowiedzi innych, nie ma zapowiedzi drugiego, prawda? No tak, też mi się zdaje, bo nawet sprawdziłem na IMDb, nie ma nic, na Wikipedii w tym momencie też patrzę, nie ma nic niestety. I domyślam się, że muszą poczekać, bo tak naprawdę teraz mamy jesień, telewizje startują, może te nowe wszystkiego rodzaju ramówki i tak dalej, pewnie muszą zobaczyć, czy to się dobrze ogląda, a z tego co pamiętam w Irlandii to jest top 10, nie wiem jak w Polsce, ale domyślam się, że rzeczywiście, że też cały czas jest fajnie oglądane, bo to rzeczywiście jest świetna sprawa. Tutaj patrzymy jeszcze kolejne pytanie. Balik pisze, najlepsze, że wciąż możemy wytykać błędy w tych filmach, jak może powstać na przykład Connor, jak Kyle jest z roku, ale wiadomo, to jest film, kto to oglądał w 80 roku po wyjściu z kina. Nie no, ale to rzeczywiście to jest, słuchaj, to jest tak, że my wtedy nie zwracaliśmy na takie rzeczy uwagi, tak, no bo nie było internetu, tych wszystkich rzeczy, nie mogliśmy tego wytykać, no. Ja na przykład, tak tylko powiem do Balik, nie tak dawno oglądałem tak zwaną moją guilty pleasure, czyli film Mortal Kombat chyba z 95 roku. Genialna muzyka, no ale w każdym razie oglądałem wersję tam odrestaurowaną jakąś w 4K na dużym telewizorze. Mam telewizor chyba 55 cali. Jaka to jest porażka, słuchajcie, oni są na tej jednej łodzi, tam płyną i z tyłu widać chamsko, że tam są powieszone zwykłe zasłony, na które są przyczepione jakieś tam rzeczy, żeby to emitowało gwiazdy. Także pewne rzeczy się rzeczywiście wtedy nie zgadzało. Ale tak to rzeczywiście jest. Robić kreskówki z horroru to równie dobrze można zrobić kreskowego film dla dorosłych. Ale wiesz co, czasami chciałbym, żebyś też się do tego ustosunkował, Szymon, odnośnie filmów dla dorosłych ustosunkował, że czasami nie jest ważna forma przekazu, a treść. Bo rzeczywiście, no ktoś może powiedzieć, tak, przy animacji jest dużo mniej pracy, bo nie trzeba mieć aktorów, ale mimo wszystko masz tych aktorów głosowych, więc to jest dużo pracy. Jeżeli chodzi o animację, to jest bardzo, bardzo dużo, a czasami, no pamiętamy na przykład, Szymon dopiero co wspomniał o Ghost in the Shell, tak? Pamiętamy oczywiście kultowa produkcja, kultowe anime, które jest genialne jak dla mnie, a oglądałem filmy z bodajże Scarlett Johansson, no i że tak powiem, super nie było. Jak to byś powiedział odnośnie tego, Szymon?
Wiesz co, no właśnie mi się też ten komentarz spodobał, to chciałem się odnieść, bo tak naprawdę, słuchaj, jeżeli chodzi o film dla dorosłych kreskówkowy, to on zadziała tak samo jak film aktorski moim zdaniem. I tak samo wiesz co z horrorem, no ile mamy przecież horrorów fajnych, ciekawych, klimatycznych. Są gry, które są kreskówkowe, a są w klimacie horroru, mają taką swoją aurę. No, jest zresztą gra, no, która też jest przecież w formie animacji, to jest na przykład Obcy Izolacja, która jest takim horrorem i tak się gra, że tam, no bo, słuchaj, naprawdę można się tak wystraszyć, a to jest tylko gra, animacja, no bo tam to nie jest prawdziwy obraz taki ten, no 2014 rok, no to co my tam za animację mogliśmy też mieć, nie? Znaczy ładnie wygląda, ale mówię, no my wiemy, że to jest animacja, a tak się potrafisz przestraszyć. Także wiesz, no ja bym tutaj nie skreślał animacji, natomiast jeżeli ktoś by mi zadał pytanie, dlaczego twórcy taką formę wybrali, przyznaję, nie wiem jak to połączyć z Japonią, natomiast tutaj przytoczę może jeszcze jedną rzecz, bo przy okazji tworzenia Terminator Salvation, czyli Ocalenie, to jest 4. Terminator, powstała jeszcze gra, która ona w jakiś sposób uzupełniała film i mało tego, jak ci twórcy, którzy tworzyli tę grę, to stworzyli również taki, ja bym powiedział nawet mikroserial, to było kilka odcinków, ale animowanych. One były dosyć krótkie, one były wydane na płycie DVD, ja nie wiem, gdzie one też tam funkcjonowały szerzej. I twórcy znaczy w ogóle i ten miniserial, który powstał przy okazji tej gry, on dopełniał fabularnie grę, a gra dopełniała fabularnie film. I teraz powiem tak, twórcy, którzy robili ten serial, to jest tam bardzo toporna animacja, ona jest 3D, ale ona jest toporna z okresu tam chyba Xboxa 360, więc i Playaka chyba 3, więc można sobie wyobrazić, ale oni powiedzieli tak, że oni chcą właśnie zrobić serial taki animowany i właśnie nic nie ulepszać, żeby to była taka toporna animacja jak w grze, bo chcieli bardzo jakby formatem zbliżyć grę do serialu, żeby to było takie już idealne uzupełnienie. No tutaj tak, to ma sens, to mi się na przykład to podoba, chociaż mówię, tak była toporna animacja, że ciężko to się oglądało, tylko taki fani najwytrwalsi by przetrwali. Natomiast tutaj nie wiem skąd ten wybór japońskiego anime, ale wiesz, no to też ty zresztą mówiłeś tam na jednym swoim też materiale, że ta idea to była dawno temu, tak, tego serialu. Ja już w 2019 roku o tym czytałem, że ma to powstać, a potem nic się nie dzieje, no dopiero teraz to wyszło, nie? Tak, Więc właśnie na IMDb ten wybór był dawno temu. Na IMDb odkryłem taką ciekawostkę, że już w 2008 roku James Middleton powiedział w wywiadzie dla Deadbolt.com, że planowano stworzenie antologii anime w stylu The Animatrix i Batman Gotham Knight z udziałem autorskich reżyserów z branży japońskiej i europejskiej. Projekt nigdy nie doszedł do skutku, ale to już wtedy mieliśmy początki tego, już wtedy pojawił się pomysł na to, ażeby zrobić Terminatora troszeczkę inaczej. No i rzeczywiście widać, dojrzewało, 16 lat, panie i panowie, troszeczkę w ogóle premiera serialu była oczywiście w dniu ostatecznym, prawda, w dniu sądu ostatecznego, bo to był 29 sierpień. Więc rzeczywiście jakoś to fajnie wyglądało. Tutaj jeszcze muszę tylko odpowiedzieć jedno pytanie, bo się pojawiło na Instagramie od Miłosza. Dziadek kupił mi kolekcję 6 filmów obcego, muszę lecieć spać, bo jutro mam szkołę, nie ma problemu, odezwij się, tak jak pytałeś na Instagramie, nie ma problemu i jest w porządku i nie ma sprawy. Tutaj widzę, już pytacie o kolejne rzeczy, za chwileczkę będziemy się wypowiadać. Marcin Krause. Szymon i Marcin, fajne kombo, witam serdecznie. Cześć Marcinie, widzisz Szymon, ja ci mówiłem, oni się uwielbiają po prostu. Słuchajcie, jeżeli uwielbiacie Szymona, a wiem, że uwielbiacie, dajcie łapkę, naprawdę dajcie łapkę, w ogóle czekajcie, gdzieś powinien mieć, proszę bardzo, trylogię prawdziwego kinomana, czyli po pierwsze łapka w górę, po drugie sub, po trzecie dzwonek z opcją wszystko. Link do kanału Szymona albo już jest w opisie, ale jeżeli nie ma, to pojawi się później, także możecie do niego pójść. Cały czas kanał aktywny, cały czas Szymon tworzy, tylko ma teraz takie ładne włosy jak Jerzy Kryszak, także jest jakoś w porządku. Tutaj już... Marcin, wiesz co, ja jeszcze może dopowiem o tej formie, bo tak. wiesz, tutaj mi się jeszcze przyszło jedna rzecz do głowy. Wiesz, w mojej opinii to, że Terminator obecny, który do nas przyszedł w tym formacie, według mnie to jest dobra decyzja. Dlaczego? Bo zobaczcie, Terminator, cała seria, biorąc pod uwagę całą serię filmów, dzisiaj to, co zostanie wypuszczone, to na dzień dobry ma pod górkę, ale taką, powiedziałbym, mocną górkę, praktycznie której nie pokona. No bo tak te 2 ostatnie filmy, Genesis i Dark Fate, faktycznie one tam bardzo źle się sprzedały, ale tak naprawdę dzisiaj jest trudno cokolwiek wyprodukować, jeżeli chodzi o jakąkolwiek kontynuację, remake to nie wiem, czy w ogóle coś takiego by w ogóle wchodziło w grę, żeby to miało jakiś sens, tak? Więc
wiesz, wypuszczać kolejny film, tak, no to w zasadzie jak? No bo to już testowanie było, no Genesis miał być trylogią tak naprawdę, no tam nie wyszło, więc ten Dark Fate też tam chyba też coś było, że miał to Tak, i początkować. Salvation też miał być trylogią. No widzisz, chociaż Salvation no trochę dziwnie, bo on, no dobra, tam nie będziemy wracać, ale faktycznie ma też, ciekawy jest, nie, na pewno. Natomiast wiesz, dobrze, że wypuścili coś innego, bo myślę, że to jest to też trochę dotarcie do może nowej widowni, Mhm. ale też próba, wiesz, no wiesz, przejścia na jakiś inny tor. Ja nie mówię, że to jest dobra forma do tego wyboru, ale uważam też, że wiesz, jest to jakieś ominięcie być może problemów, które by były, jakby to były po prostu filmy live action, nie? Więc może dobrze, bo mówię, Terminator na dzisiaj, na dzień dobry jest skazany i ma problemy. A No, tutaj jakoś no coś się udało, nie? no ja akurat też się z tobą zgodzę. U mnie na przykład Salvation stoi wyżej niż trójka, no ale to już takie moje prywatne zdanie. Zresztą wszystkie filmy z cyklu Terminator omówiłem, więc jak najbardziej. Widzę, że Jarek dalej drąży, że przełknie kreskówkę, ale nie japońską. No akurat to ja się nie zgodzę, bo dla mnie tak naprawdę, słuchajcie, ale to może być japońska, rumuńska, belgijska, kambodżańska, nie ma znaczenia. Jeżeli coś jest jakościowego, to jest w porządku, wiesz? Przynajmniej oczywiście według mnie. I tutaj jeżeli dopóki to jest zrobione w języku, który ja mogę przyswoić, nie ma sprawy. Nie ma sprawy, jak najbardziej może to być, mówię ci, nawet w kambodżańskim, chociaż akurat chyba tam nie ma takiego, no nieważne. Akurat jakoś mi się niespecjalnie robi różnicę, czy to jest japońska, czy to jest akurat amerykańska, bo też no ostatnio powiem ci tak, Jarku i tobie Szymonie, ostatnio ktoś mi wrzucił, chyba to było na Twitterze, taką fajną mapę, taki fajny mem właśnie, mapa. I tam była mapa świata, którą my widzimy i był oczywiście cały świat i mapa świata, którą widzą kosmici. Tam była tylko i wyłącznie Ameryka. Bo Ja rzeczywiście chyba widziałem to, no. wszystko się dzieje, więc nie można powiedzieć tak, że na przykład Ameryka ma monopol na to i dziękuję bardzo. No nie, przecież widzimy dobrze dokładnie, co oni chociażby z Godzillą zrobili, a jak ostatnio wyszła nowa Godzilla, to po prostu japońska, no to się okazało, że mamy majstersztyk i to tak za takie niewielkie pieniądze. Zgadza się, Adaś, zgadza się, każdy lubi coś innego i ja tutaj nie neguję tego, że powiedzmy, że Jarek mówi, że jemu się nie podoba, tylko ja neguję no uzasadnienie, wiesz, no powiedzenie, o ja na przykład nie lubię filmów rosyjskich albo filmów. Wiesz co, Marcin, tu się Mhm. też wtrącę, bo wiesz, ja też powiem tobie tak, ja potrafię zrozumieć też ludzi, którzy faktycznie tego Terminatora w formie anime niekoniecznie trawią, tak? Mhm. Wiesz, podałeś przykład tego Godzilli Minus One, no to jest naprawdę świetna produkcja, ale zauważ, że no Godzilla wywodzi się z Japonii, nie? No, jak A najbardziej. Terminator no nie wywodzi się z Japonii. Widzisz, ja też nie widzę tego połączenia, natomiast mówię, wiesz co, ja może też miałem o tyle dobrze, że ja chyba poniekąd gdzieś tam z tyłu głowy ja już trochę skazałem tego Terminatora Zero na to, że to będzie jakaś taka marna produkcja i chyba to też spowodowało, że ja tak przeleciałem to i zaakceptowałem ten format anime, no bo się nie nastawiałem, a tam naprawdę jest, jak już tak zaakceptujesz to i polecisz dalej, no to mówię, ten temat dla mnie, no, wart uwagi. No właśnie, rzeczywiście tak jest czasami, że jak pójdziesz obejrzeć jakiś na przykład tam film czy serial i nagle wszyscy wiesz, powiedzą, stary, tego nie oglądaj, bo to jest po prostu beznadziejne, no to idziesz, mówisz, o, to będzie rzeczywiście, tak jak mówisz, kaszana, a tu się okazuje, że no jednak nie, jednak jest rzeczywiście ciekawo i intrygująco, więc coś w tym rzeczywiście jest. Salvation, tę część, którą naprawdę lubię, no bo według mnie miała ciekawy koncept, w końcu nie było podróży w czasie, rzeczywiście jakoś inaczej postanowiono do tego dojść, ale nie będziemy się na ten temat rozwodzić, bo z tego co pamiętam ostatnio, jak Szymon był na kanale, to poświęciliśmy chyba tej produkcji też chyba Tak. ze 2 godziny, więc akurat jakoś, tutaj słuchaj, jest pytanie i uwaga, spoilerowe pytanie, jak pisze Dariusz Tokarczuk i trochę zakręcił w tym pytaniu, także będziemy musieli, uwaga panie i panowie, pytanie do ciebie, Szymon. Skoro bohaterka z przyszłości jest matką Malcolma, to czy ojcem jego jest jeden z jego synów? Wiesz co, ja tu się sam zakręcam. Wiesz co, nie wiem, ja powiem tobie, że ta końcówka, tam im dalej idziemy do tego końca, Mhm. to tam naprawdę to trzeba bardzo uważnie oglądać. Ja chyba też potrzebuję tak naprawdę drugiego seansu, bo tam też to się też tak dosyć szybko działo. Tak. Nie wiem, ale wydaje mi się, tam też wiele rzeczy zostanie, znaczy jeżeli wyjdzie drugi sezon, to zostanie wiele rzeczy
dopowiedziane w drugim sezonie, bo na przykład przecież ta babka, która tam taka ta staruszka, ta, która tam w przyszłości dawała te rady, to też jest ciekawa postać, nie? I tak ja mam wrażenie, że ona wyjdzie w drugim sezonie bardziej, nie? No ja też mam takie przeczucia pewne, kim ta staruszka może być, co nie? Ja też mam swoje przeczucia. No. Odnośnie tego czy będzie drugi sezon, co jak, panie i panowie, już wam tutaj czytam. Serial otrzymał pozytywne recenzje od krytyków. Na stronie Rotten Tomatoes ma 89% świeżości z 28 krytyków. Co daje średnią 7,3 na 10, więc rzeczywiście dosyć sensownie. Konsensus strony brzmi: zrzucając skórę z poprzednich wcieleń Terminatora, aby odpowiedzieć własną wyrafinowaną sagę science fiction, to emocjonalne anime udowadnia swoją wartość. No na Metacritic też jest 69 na 100, więc rzeczywiście, jeżeli tylko i wyłącznie mierzyć powiedzmy popularność serialu tym, jak jest odebrany, no to odebrany był raczej dobrze, także akurat nie powinno być z tym problemu. Dariuszu, ja też nie mam pojęcia naprawdę, ja sobie notowałem sobie w kapowniku, mówię, czemu na przykład T800 robi to, co on nie robi, tam mi chodziło o juniora, mówię, to nie jest logiczne, to się później wszystko wyjaśnia tak naprawdę pod koniec, a przynajmniej część tego Tak, tam się dużo wyjaśnia, tam się tak. wyjaśnia, ale jest mimo wszystko jeszcze dużo więcej pytań, na przykład Mhm. przypomnij mi, jak się nazywała ta sztuczna inteligencja? Kokoro? Koro. Kokoro, jakoś nie? tak. Rzeczywiście Koro, no. ona jest mega wielką zagadką jak dla mnie, bo skoro ona tam może tyle, co ona robi, że tak powiem, ze Skynetem, no to jest, no wiesz, na zasadzie Dawid i Goliat. Po prostu ja to tak postrzegam, że w tym momencie to coś jest na rzeczy. No ale to tych wątków jest mnóstwo i nie wiem, czy byśmy chcieli je wszystkie poruszać, bo też pewnie gros z was... Słuchajcie, na przykład w tym momencie patrzę, 16 osób. Napisz mi tak lub nie, czy widziałeś ten serial. Tak lub nie, po prostu krótko. Nie ma co uzasadniać, że tak widziałem, bo to czy coś, bo jestem rzeczywiście jestem ciekaw. Czy ty, tak troszeczkę już nawiązując do tego T800, czy ty nie wolałbyś jakiegoś innego modelu? Może całkowicie coś świeżego, wiesz, bo tak na przestrzeni Terminatorów, no to od T1, który się pojawił w trzeciej części, aż po Terminatrix mieliśmy ich mnóstwo, potem jeszcze w Mrocznym Przeznaczeniu były różnego rodzaju modele. Czy ty jesteś zadowolony tym, że pojawił się T800, czy chciałbyś Terminatora innego z filmów, czy całkowicie coś innego byś wziął, stwierdził, ok, no to w ogóle wrzucamy całkowicie koncept inny z kosmosu i lecimy w ten sposób? Nie, wiesz co, uważam, że gdyby tutaj pójść drogą, że daliby, no nie wiem, jakiś inny model, T900 czy cokolwiek tam byśmy sobie już wymyślili, to uważam, że ten film serial właściwie, tak, byłby daleki od Terminatora, że może ta nazwa by została, a nawet ten font tam nawiązuje, prawda, do tych fontów terminatorowych ostatnich, natomiast nie, ja w ogóle, wiesz, nie myślałem na temat tego T800, ale mi się to podoba, wiesz, poza tym, wiesz, to jest najsłynniejszy tak naprawdę Terminator, no jeżeli już pójść drogą Terminatora, no to faktycznie ten T800, on się pojawia wszędzie, w komiksach jest wykorzystywany, tak, no praktycznie z niego rezygnując, to jest naprawdę też bardzo ryzykowne moim zdaniem. A sama kwestia, że no jest T800, ale to nie jest Arnold. Jak to przyjąłeś? No bo wiadomo, zwiastun Stana Winston, który powstał właśnie przed drugą częścią, a żeby zaznajomić ludzi z tym, dlaczego Arnold powraca, jak przecież w jedynce był zły, a teraz powraca jako dobry, dowiadujemy się, że on schodzi taśmowo z taką twarzą. Już nie mówię o tym, nie mówię o tej dodatkowej scenie z trzeciego Terminatora, gdzie tam był Sergeant Candy i w ogóle. Jak to przyjąłeś? Bo rzeczywiście ta twarz, a właściwie w pewnym momencie jej brak, no robi wrażenie. Rzeczywiście no, można powiedzieć, że ten Terminator to jest niezły skurwiel tak naprawdę w całym tym Terminatorowym i to mówię wszystko. Filmy, serial, oczywiście mowa o Kronikach Sarah Connor i tak dalej. Wiesz co, Kroniki Sarah Connor nas chyba przyzwyczaiły, że na tego cyborga T800, tak, chociaż tam były też te różne modele, takie trochę odstępstwa, chyba 808 był, tak, ale ten serial nas przyzwyczaił, że no tę skórę można nałożyć i ona może być inna niż twarz Arnolda, niż ciało Arnolda. Wydaje mi się, że też można tutaj do jedynki, do pierwszego Terminatora przejść, bo tam jest taka scena, gdzie w przyszłości jeden z Terminatorów dostaje się do tej bazy i tam strzela, tam Kyle Reese, no tam mu spala się to zdjęcie Sarah Connor, tam jest taka, Tak. i tam przez chwilę, a może widzimy, to jest za dużo powiedziane, bo to zależy, w jakiej jakości oglądamy, ale faktycznie to nie jest Arnold, to jest model Terminatora, ale widać, że z inną skórą i wiecie,
Cameron musiał założyć to, że na tego cyborga, jak się nałoży tkankę skórną, to nie wychodzi tylko ciało, tylko ten konstrukcja Arnolda, tak można powiedzieć w cudzysłowie, tak? I faktycznie Terminator T800 to on ma model one-on-one, tak? 101, prawda? Więc tutaj też może to być taki, myślę, trop do tego, że jest ta linia produkcyjna i wychodzą, na przykład nakłada się daną tkankę, wychodzą Arnoldy, tak? Nie wiem, czy tak. Nakłada się też ale na tego samego cyborga, na ten 800 nakłada się inne ciało i też wychodzą inne ciała, więc myślę, że to ma sens, nie? Zresztą wiele komiksów bazowało na tym pomyśle, że tak naprawdę jest ta podstawa endoszkielet, ale już nałożenie danej tkanki, no to może powodować, że jest inny człowiek, nie? To też ma duży sens, no bo sama maszyna Terminator jest maszyną, której zadaniem jest zawsze wejść w społeczeństwo ludzkie i od środka jakby zaatakować, więc to musiała być idealna podróba człowieka, nie? Że tam nawet przecież ta tkanka, ona się poci, ona wszystkie tam wydziela te rzeczy, które no, człowiek tam wydziela tak, jak żyje, jak pracuje skóra. No i też chodzi o to, że ta maszyna taka miała być, więc jeżeli ktoś już raz zobaczy tam w przyszłości tego Arnolda, zobaczy, że tak wygląda, no to już by nie miało sensu, tak? Więc musiałoby być nakładanie innej tkanki. Dlatego dla mnie jest to naturalne, że jest ten model T800, ale na przykład no, jest jakaś tam inna skóra i mi to nie przeszkadza, nie? To Dariusz dorzuca, że goły 2-metrowy Europejczyk raczej nie byłby dobrym modelem infiltracyjnym w Japonii. No widzisz, no oczywiście, że tak, no to jest wybór twórców i jak najbardziej. I ja ogólnie, zresztą o tym mówiłem w swojej recenzji, ja ogólnie tego Terminatora oceniam pozytywnie. Mówię oczywiście o Terminatorze Zero jako całościowo, ponieważ ja się znudziłem. Ja się przyznam, że znudziłem się właśnie tym, co dostawaliśmy ostatnimi czasy. Czy to było, powiem tak, najgorszym jest Genesis. Według mnie najgorszym jest Genesis i to nie tylko jeżeli chodzi o fabułę, ale przez aktorstwo, ta Sarah Connor po prostu, ja wiem, że teraz się narażę, bo zaraz ktoś mi powie, stary, ona była genialna przecież w grze o Tron i w ogóle, gra o Tron? Tak, grze o Tron. Tak, tak. I Emily Clark, ale po prostu jak dla mnie to było bzdet, a poza tym zresztą ktoś, kto stwierdził, że gentleman, który będzie grał Johna Connora, no nie, tam się po prostu aktorsko się nie zgadzało, to nie będziemy o tym rzeczywiście w tym momencie mówić, ale tutaj według mnie jest, fabułę mamy, podstawy, tak jak mówiliśmy wcześniej, mamy jak z pierwszego Terminatora, ale rzeczywiście zwrot akcji w postaci Kokoro, czy pewnie teraz źle wymówiłem, i tych wszystkich dzieciaków i przede wszystkim tego T800, no, który rzeczywiście sprawił, iż fabuła, świat Terminatora wrócił do tych mrocznych podstaw, które tam rzeczywiście James Cameron zobaczył w swojej 40-stopniowej gorączce, gdzieś tam sobie wymyślił sobie Terminatora i to rzeczywiście sprawiło, że ja chcę więcej. Nie ma tego, że mamy Karla, który sprzedaje zasłony i raczej jest memem. Po prostu mamy takiego Terminatora, no, którego ja chcę więcej. Jak to u ciebie wygląda, Szymonie? Wiesz co, no u mnie to jest tak, że okej, ta fabuła jest fajna i to, co też mówisz, też mi się podobało, bo tam te rozwałki, to co robi ten Terminator, zresztą tam jest przecież takie nawiązanie do jedynki, przecież na komisariacie, jak on tam rozwala, to co on tam robi, no to jest w ogóle bardziej niż w jedynce, nie? Czekałem, aż gdzieś tam się pojawi Lance Henriksen, mówię, normalnie on się teraz już pojawi, nie zagrał Terminatora, to może będzie teraz. Tam jest dużo nawiązań, tam na przykład, ale to są też takie nawiązania, całe sceny, ale no takie przyjemne nawiązania, znaczy ja bym powiedział nie kopie, takie, tylko raczej nawiązania, które jasno odczytujemy, nie? I twórcy to chcieli, ale na przykład takie obrazy, bo tam jest, że on w którymś momencie, ten Terminator zakłada taki policyjny kask na motocykl i się odwraca, my tam czujemy, że to T-1000, nie? Tak jakby, no, tak, to przychodzi na myśl, nie? No, trochę może te nawiązania tam niektóre są tak bezczelne, że aż może trochę, nie wiem, czy nie przesada, ale wiesz, co mnie urzekło w tym filmie? Jakby fabułą, ale mnie urzekło temat, wiesz, bo zobacz, tam to nie będzie spoiler, bo to jest tak naprawdę właściwie cały serial tego dotyczy, ale też nie jest to zdradzanie najważniejszych, że tak powiem, zwrotów akcji i tak dalej, więc nie ma się co martwić. Skynet jest systemem, bo w ogóle całość dzieje się tuż przed uruchomieniem Skynetu i
no i Skynet jak zostaje uruchomiony, to jest ten jak taki bunt przeciwko człowiekowi, tak, ludzkości, no i wysyła rakiety, atomowe bomby, lecą na cały świat i zresztą tak naprawdę no to jest takie, że to już jakby wiadomo, nie, to tak jakby od tego wychodzimy, w serialu to jest, że to będzie, tak, więc tutaj to ma być. No i teraz jest coś takiego, że wiesz, tam jest profesor, który tworzy też sztuczną inteligencję, tak? Jest to pewien taki system działający, który ma za zadanie skomunikować się, można tak powiedzieć, trochę w cudzysłowie, tak? Ale skomunikować się ze Skynetem, wejść z nim w interakcję i powstrzymać Skynet. Tak. No, tak profesor sobie założył, tak, że on wie, co się stanie, wie, że Skynet to będzie robił, no to stworzy właśnie coś, co będzie no, też sztuczną inteligencją, bo tu mamy AI, tu mamy AI i te sztuczne inteligencje mają tam ze sobą, no może nie porozmawiać, ale w jakiś sposób tak, ten Koro, tak, jeżeli dobrze pamiętam, że tak się nazywa, tak, ta sztuczna inteligencja profesora ma powstrzymać Skynet. Ale widzisz, tam jest też, niektórzy mówią, że to jest dosyć nudny serial, albo ich znużył, bo tam jest dużo też scen dialogowych tego profesora z tą sztuczną inteligencją. Natomiast Tak jest. ja bym chciał tutaj powiedzieć, że to jest, bo moim zdaniem, też silna strona tego serialu i trochę zauważcie to inaczej, bo zobaczcie, ten profesor rozmawia z tą sztuczną inteligencją, a ta sztuczna inteligencja jego ma za zadanie ten Skynet powstrzymać, ale ona zadaje pytanie, ale właściwie co, jeżeli ja zobaczę, że Skynet ma sens, że to, co Ma on rację. zrobi, to ma sens. I teraz zobaczcie wszyscy, tak, jeżeli chodzi o serię Terminator, to co my do tej pory dostaliśmy, to wszystko właściwie było w jakiś sposób powielanie pomysłów, albo w jakiś sposób pójście dalej o krok, ale dalej wszystko gdzieś tam było, no Salvation, okej, on poszedł dalej, bo poszedł do tej przyszłości, ale dalej gdzieś tam wszystko było, że no takie trochę, powiedziałbym, powielane, zawsze mieliśmy cyborga, on był takim no, niby człowiekiem, prawda? I tak ta fabuła jakoś tak gdzieś to wszystko się obracało wokół walki ludzkości z cyborgami. Ale Skynet był backgroundem, był zawsze takim tłem. Nawet w tych pierwszych 2 filmach Terminatora, Jamesa Camerona, Terminator 1 i 2, Skynet był systemem, mówiło się trochę o nim w 1, w 2 więcej się mówiło, o twórcy się mówiło, ale dalej to było tło. I my jak oglądaliśmy, tak, te pierwsze 2 części Camerona, to my oglądaliśmy rozrywkę, bardzo dobrą rozrywkę, ale dalej to była rozrywka. I my nie zadawaliśmy sobie pytań, czy Skynet robi coś dobrze, czy źle, tylko że Skynet zaatakował ludzi, ludzie muszą go zniszczyć, tak, powstaje ruch oporu, więc my automatycznie jesteśmy za ruchem oporu. Z automatu jesteśmy za Arnoldem w 2, no bo on przecież jest w ruchu oporu, bo został jakby tutaj dodany, z automatu jesteśmy za Kylem Reesem w 1, bo on jest z ruchu oporu i zawsze tak było. Tak samo była 3, Salvation, Genesis, Dark Fate to samo. Ale zobaczcie, że po raz pierwszy mamy w całej tej serii, jeżeli oczywiście dorzucimy do serii Terminatora, Terminatora Zero do tej serii, to po raz pierwszy mamy konkretnie zadane pytanie, czy Skynet robi źle czy dobrze. I teraz wiecie, no ktoś powie, no nie, no słuchaj, no Szymon, co ty gadasz, no normalne, że źle. No to sobie obejrzyjcie ten Terminator Zero, tak, z uwagą, nie przewijajcie scen dialogowych, tylko nawet sobie, ja powiem wam czasami, że ja sobie cofałem, żeby bardziej zrozumieć te rozmowy, bo to jest naprawdę dzisiaj, wiecie, Terminator powstał pierwszy w latach 80., drugi początek lat 90., my wtedy, wiecie, nikt nie wiedział z widzów, co to jest AI, tak, nikt nie wiedział, Skynet, jakiś system komputerowy, no kto miał w latach 80. komputer, nie? Osoby, które się tym zajmowały, gdzieś tam siedziały w jakichś specjalnych instytucjach, zawodach, to może wtedy rozmawiało się o czymś takim, jak jakiś tam system bardziej inteligentny, prawda? Dzisiaj wszyscy potrafią rozmawiać o AI, tak? Dzisiaj każdy odbiorca, każdy widz obejrzy taki film i będzie wiedział, o co chodzi, tak? Znaczy będzie wiedział, co to jest sztuczna inteligencja, tak? W jakiś sposób, tak? Może nie pełny, ale będzie wiedział, co to jest. Dzisiaj to jest naprawdę bardzo aktualny temat i bardzo dobre, zrozumiałe pytanie, czy AI niszcząc człowieka robi źle czy dobrze. Bo jakby się zastanowić, i to też jest tam w tym Terminatorze Zero dużo się o tym mówi, to wiecie, człowiek niszczy planetę, tak? Człowiek wywołuje wojny, człowiek ma emocje, które no też tam jest nienawiść między innymi. Tak, i wiecie co,
AI to jest algorytm, który się uczy, tak? To nie jest coś raz zaprogramowanego, tylko to jest coś, co zbiera informacje o świecie. I tak samo właśnie ten system zaprojektowany przez tego profesora, który ma stanąć no, do tej konfrontacji ze Skynetem, to jest też system, który rozmawia z profesorem, bo on się chce jeszcze czegoś o człowieku, o ludzkości nauczyć. I teraz wiecie, jeżeli ktoś zada pytanie wam, tak, jako człowiekowi, tak, który reprezentuje rodzaj ludzki, powiedz mi teraz, dlaczego mamy nie zniszczyć tego świata. No i weź teraz odpowiedz na to pytanie, bo jeżeli nie jesteś w stanie, no to polecą bomby, tak, weźmiesz tę odpowiedzialność za siebie, a jeżeli nie jesteś w stanie na to odpowiedzieć, no to czy to jest normalne? Przecież jesteś człowiekiem. Cały czas jak oglądałeś Terminatora, to byłeś za ludźmi, bo byłeś za ruchem oporu, tak? A co, nie potrafisz odpowiedzieć na to pytanie? Wiesz. I to jest, kurde, to jest, powiem wam, że to jest coś, ja na przykład jak to oglądałem, to mnie na przykład zaciekawiło. Pójść w tym kierunku. Poza tym druga rzecz, wiecie, dzisiaj rozmowa o ataku nuklearnym jest jeszcze bardziej aktualna niż w pierwszym, drugim Terminatorze, tak? No bo przecież nie bez powodu Oppenheimer zdobył przecież tyle nagród i o nim się tak mówiło, no bo dziś w obliczu tego, co mamy na świecie, tak, mamy przecież niedaleko nas wojnę, tak, dzisiaj rozmowy o bombach atomowych, tak, o tym wszystkim jest bardzo aktualne i dzisiaj rozmowa o AI, o tym, co może się wydarzyć, jak włączymy pewne systemy albo jak polecą już bardzo, bardzo mocno do przodu, o tym, co się może wydarzyć, jest jak najbardziej aktualne. Dlatego moim zdaniem to jest najlepsza strona Terminatora Zero, bo on nie poszedł, znaczy jest rozrywka, tutaj cały czas jest ta rozrywka, ale jest też dużo takiej, powiedziałbym, filozofii i wiem, że niektórzy właśnie tę filozofię uważają za złą, ale ja bym chciał właśnie troszeczkę tak podkreślić, że zastanówcie się, czy Skynet wysyłając te bomby, czy on ma prawo, znaczy inaczej, czy to jest złe? No kurczę, to jest rewelacyjne pytanie, bo tam zaczyna być to pytanie takie, wiesz, otwarte i kurczę, ten profesor musi na to pytanie odpowiedzieć. Tam się zaczyna o tym w ogóle dyskusja i dla mnie na przykład to jest genialne posunięcie, bo żaden Terminator tego nie pokazał. No może nie wiem, nie czytałem może wszystkich komiksów, ale z tych, co czytałem, to też tego nie było. W ogóle nie było takiej rozmowy. My zawsze uważaliśmy, że Skynet robi źle. Ale my to jesteśmy tacy, wiesz, najlepszy rodzaj ludzki, egocentryczni, egoistyczni i tak jak ty mówiłeś o tym memie, nie, że to ja bym ten mem rozszerzył do wszechświata i jest tylko planeta Ziemia i to jest jedyna najlepsza planeta i to, co tam istnieje, jest najlepsze, nie? No jakoś Skynet inaczej to obliczył, a jest sztuczną inteligencją, to nie jest coś, co jest złego, to jest po prostu AI, a jakoś pomyślał inaczej, no pomyślał, nie? Słuchajcie, piękna sprawa. Jedno pytanie, 9 minut Szymon odpowiadał i to jest coś pięknego, bo nawet tak mi przyszło teraz do głowy, no wiadomo, że w 84 gdzieś tam, bo chyba z tego co kojarzę, gdzieś tam na początku lat 70 już były zaczątki pracy nad sztuczną inteligencją, no ale wiadomo, że nie dla takich, nie dla plebsu jak my, tylko gdzieś tam inne osoby, a w tym momencie tak naprawdę już, no nawet ten powiedzmy ChatGPT już powiedzmy przysłowiowy, mnóstwo osób ma interakcję ze sztuczną inteligencją, troszeczkę bardziej wiemy, jak to się je rzeczywiście. Tutaj podoba mi się, bo Dariusz zadał jedno pytanie i też bym się chciał do niego troszeczkę, żebyśmy odnieśli. Jak Skynet chce wyeliminować ludzkość jako zagrożenie dla siebie, to ma sens, ale on niszczy całą planetę atomówkami i wypala ją do gołej ziemi. To trochę overkill. Według Dariusza. Co ty myślisz, Szymonie, czy rzeczywiście to jest w ten sposób, no czy on raczej już to też robi prewencyjnie na takiej zasadzie, no dobra, tutaj walnę te atomówki, wiadomo, że Ziemia się za czas jakiś podniesie, no bo Ziemia się podniesie, czy to będzie trwało 1000 lat, czy milion, to nie ma akurat dla Skynetu żadnej różnicy, ale będą ludzie zniszczeni, będzie powiedzmy ich infrastruktura, radiacja cały czas będzie, więc nie będą w tych miejscach się pojawiały, a tak naprawdę chodzi o to, żeby to właśnie te główne ośrodki rozwalić. No i zresztą widzieliśmy to w filmach, to się jak najbardziej udało, czyli więc czy to jest tak trochę overkill? No domyślam się, że to pewnie przemyślane było przez Skynet, przez ich pomysł, a też weźmy pod uwagę, no on automatycznie postanawia nagle wszystko zniszczyć w momencie tylko jak zostaje wpuszczony, że tak powiem, w obiekt, tak? że jest Ja odpowiem na to pytanie. To jest dobre pytanie, ale powiem tak. Z AI jest tak, że no my też
czy my w ogóle zrozumiemy działania AI? Ja powiem tak, to jest, w AI nie ma etyki, nie ma emocji, nie ma uczuć, więc tam jest po prostu Tak. pewne obliczenia są, które dają jakieś wyniki i AI sobie bierze jedną z tych opcji, bo ona daje najlepszy wynik. Jeżeli ludzie niszczą tę planetę i AI wylicza, że na przykład tam do jakiegoś czasu ta planeta będzie taka i taka zniszczona i tam się jeszcze wydarzą jakieś konsekwencje i obliczy, że spuszczenie tych bomb i wszystko tam wyżre Ziemię Będzie do lepsze. zera, ale ta Ziemia się odrodzi na nowo i to na Mhm. przykład jakby w takim długim planie może być lepsze niż my byśmy zostali na tej planecie. To jest trochę tak jak powiem wam, że mój kumpel na przykład mówi, że macie nigdy nie brać samochodu, który będzie sterowany AI, bo to jest tak, że no jeżeli takie już będą tak dostępne na szeroką skalę i tak Mhm. dalej, to będzie tak, że samochód sobie jedzie i na przykład on już widzi, że uderzy na przykład w trójkę ludzi, tam jest jeszcze w tej trójce dziecko i on sobie tak szybko wylicza. Nie ma szans, że nie ominę tych ludzi, no niestety wjadę w nich i wiadomo, nie? No to on sobie wylicza, ile ty masz lat, ile przed tobą jest życia, ile jest życia przed tymi ludźmi i sobie wylicza, że może właśnie nie tych ludzi uratuje, a ciebie skieruje w drzewo i to ty Mhm. sobie odejdziesz, tak? No bo tak zostały wyliczenia. No to jakbyś się czuł, no oczywiście będziesz, już nie będzie ciebie, ale wiecie o co chodzi, tak? Tam nie ma czegoś takiego, jak my myślimy. Tam jest po prostu pewne wyliczenie. I wiesz, 0,1. jeżeli my doprowadzamy do zniszczenia Ziemi i powiedzmy sobie, że no ja nie wiem jak to jest, ale powiedzmy, że AI w którymś momencie zrozumie, że my tę planetę zniszczymy doszczętnie, to może już teraz lepiej będzie dla takiego systemu, żeby spuścić te bomby i do Ziemi wszystko tam a Ziemia się odrodzi, no prędzej czy później, no to wiadomo, że to będą jakiś długi okres, ale to się odrodzi, więc AI myśli inaczej. Ja bym przytoczył też, słuchajcie, tutaj bardzo lubię przytoczyć taką też anegdotkę, ale to jest anegdotka prawdziwa, bo w momencie w 2019 roku, kiedy Dark Fate był mocno reklamowany, to Tim Miller, reżyser Dark Fate i James Cameron, producent, oni dali taki wywiad dla The Hollywood Reporter i tam w środku tego wywiadu chyba Cameron to był, nie wiem, albo Miller, albo Cameron, ale chyba Cameron, opowiedział taką jedną rzecz, że bo Cameron właśnie wiecie, jest ojcem Terminatora i on trochę szerzej widzi tego Terminatora, bo on myślał o tym całym AI jeszcze w czasach, kiedy tworzył i tak dalej. No, dał nam Mhm. rozrywkę, ale to AI gdzieś tam było w tle. I teraz mówi właśnie dzisiaj to jest jeszcze bardziej aktualne, no to mówił w 2019 roku. I teraz zobaczcie, jak AI może na przykład pomyśleć. Powiedzmy, że wkładamy AI do sektora medycyny. AI jest odpowiedzialna w człowieku za badanie komórek rakowych, które się uaktywniają w człowieku i musi jak najszybciej je zauważyć, żeby jak najszybciej poddać leczeniu, no bo z rakiem jest tak, że po prostu im szybciej zauważymy, a jeżeli pewne komórki, jeżeli za późno zostaną zauważone, no to już jest droga do jednego. I teraz AI po prostu cały czas się uczy na podstawie przebadanych ludzi i tak dalej, cały czas się ulepsza, tak można powiedzieć, bo to nie jest system taki, który wciąż robi to samo, nie. I teraz dojdzie do tego, że AI zacznie tak rozumować, komórka rakowa jest złem, tak, ale kto wytwarza komórkę rakową? No człowiek wytwarza, bo człowiek ma w sobie komórki rakowe, tylko są one nieaktywne i dopiero kiedy ona się uaktywni, no to jest problem, tak, ale my mamy te komórki, tak, tylko po prostu są nieaktywne. No to człowiek ma komórki rakowe, tak, człowiek jest odpowiedzialny za to, no Mhm. to proste jest odpowiedź, albo inaczej, rozwiązanie jest proste, tak, pyk, lecą bomby i niszczę to, co wytwarza komórki rakowe. Koniec anegdotki. To jest klucz do zrozumienia tego, że my nie powinniśmy rozumieć działania AI, bo my mamy pewne rzeczy, które nas blokują. My nie puścimy tych bomb na człowieka, bo tylko dlatego, że on jest zły, a AI to zrobi. I tam nie ma jakiegoś zmiłu, nie ma czegokolwiek. Więc no tak trzeba to rozumieć, tak? Więc jeżeli AI wyliczy, że wyczyszczenie do ziemi, do piachu, zrujnowanie tej planety, ale wytępienie człowieka ma sens, bo potem może na przykład stworzy jakieś nowe gatunki oparte na technologii, na sztucznej inteligencji, ale dla AI to będzie gatunek, taki sam jak my, tylko my jesteśmy po prostu biologiczni, tak? No to jak to tak wyliczy, no to tak zrobi, jakby wiesz, tam, no sorry, nie? Ależ się przyjemnie zrobiło naprawdę, ale rzeczywiście chcieliście, wiecie, pytacie, to też pamiętajcie, że Skynet
został stworzony z pobudek jak najbardziej pozytywnych. Pamiętacie, Miles Dyson powiedział, Tak, a co jeżeli tak. będziesz miał pilota samolotu, który nigdy nie przyjdzie pijany albo na kacu, chirurga, któremu ręka nie będzie drżała i tak dalej, i tak dalej. To nie było dlatego, że on nagle stwierdził, okej, to ja robię broń. Nie, on po prostu jak najbardziej to było z pobudek super świetnych. Zresztą teraz niedawno bodajże Chiny powiedziały, że będą używać AI do tego, ażeby, słuchajcie, to już okazuje się, że film Spielberga nie jest science fiction, żeby móc przewidzieć przestępstwa, które się wydarzą w przyszłości i je karać. Ja mówię, to już jest hardkorowo, to już rzeczywiście jest bardzo grubo. Zresztą nawet w tym Terminatorze Zero jest taka scena, co prawda nie do raportu mniejszości, ale do Ja Robot z Willem Smithem, jak właśnie te wszystkie roboty, włącza im się to, że tak powiem, czerwone światło i wychodzą na ulicę i proszę iść do domu, proszę robić to mi się od razu przypomniał właśnie ta sztuczna inteligencja, te roboty z nomen omen z Ja Robot, które mówiły, tak, jak najbardziej macie siedzieć w domu, tam jest starsza pani, babcia bodajże Willa Smitha mówi, ja idę na mszę. Nie, zostań w domu, bo jest niebezpiecznie, więc jakoś tak to rzeczywiście jest. Adaś, my nie próbujemy tutaj z Szymonem nikogo przekonać do tego, że musisz lubić Terminatora. My po prostu bronimy naszego zdania, że nam się Terminator Zero podobał i to nie jest na takiej zasadzie, że nie musi być, wiesz, że ty musisz. Nie. Jeżeli się nie podoba, w porządku, nie ma problemu. Jeżeli masz argumenty, które są jak najbardziej logiczne, to oczywiście logiczne, widzisz, sztuczna inteligencja, już się w ogóle wkręcam w ten sposób myślenia. Ja tylko, panie i panowie, oczywiście, że tak, przypomnę, że dzisiaj naszym gościem jest oto ten, nie z tej strony, tutaj, proszę bardzo. Tak. Dobra, Szymon z kanału Język Filmu. Panie i panowie, dajcie suba, łapę Szymonowi, bo rzeczywiście facet zasługuje. Słuchajcie, widzicie, jakie są odpowiedzi. On nie jest politykiem, który będzie wam mówił, że chleb oczywiście jak chcemy kupować, to cena chleba, on po prostu wie dokładnie co i jak. Ale pytanie, o które też chciałem zapytać wcześniej i tutaj widziałem, że Adalet poruszyła je kilka razy w trakcie naszej rozmowy. A co wy na to, że James Cameron pracuje nad nowym Terminatorem? I ja tutaj posłużę się cytatem właśnie z Camerona, to jest znowu z wywiadu, którego udzielił The Hollywood Reporter. James Cameron ujawnił, że pracuje nad nowym filmem z cyklu Terminator. Bardzo oczywiście odkrywcze. To jest bardzo tajny projekt, powiedział James Cameron. I chciałem ciebie zapytać, Szymon, zresztą ja już znam odpowiedź, bo rozmawialiśmy o tym na poza antenią, ale Tim Miller, który pracował jako reżyser przy Dark Fate, przy Mrocznym Przeznaczeniu, to jest ten sam, panie i panowie, reżyser, który nam dał pierwszego Deadpoola. I ja od zawsze wam mówiłem, że któryś z tych filmów dwóch to jest wypadek przy pracy i niestety wydawało mi się, że to będzie Deadpool, że Deadpool się przypadkiem jemu udał. A czemu mam taką tezę? Ponieważ nie tak dawno wyszedł taki film, widzieliście, drodzy widzowie, mam nadzieję, a jeżeli nie, to obejrzyjcie moją recenzję pod tytułem Borderlands, który jest na podstawie gry wideo i ten film jest awizowany, jest powiedzmy sygnowany nazwiskiem Elijah Roffa, a dobrze wiecie, że Eli Roth to jest facet, który robi kino mocne, no to tam jest rzeczywiście krwawo i miał dobry, świetny powód, ponieważ sama gra Borderland ma kategorię M jako major, czyli dorosły, bo tam jest rzeczywiście bardzo brutalnie, no ale studio nie spodobała się produkcja, która już 2 lata temu była gotowa i oni właśnie zatrudnili Tima Millera, żeby pozmieniał ten film, nakręcił pewnie, zrobił dokrętki i z kategorii wiekowej R, czyli chyba w Ameryce to jest 17 lat, w Polsce domyślam się, że pewnie 18, zrobił się film tam PG-13 czy PG-15, no i fani powiedzieli, to jest po prostu porażka, bo ten film powinien być hardkorowy, on rzeczywiście, skoro jest na podstawie gry, no to powinno być grubo, w ogóle postacie są za stare i tak dalej, więc czy James Cameron powoli, tak jak dla mnie jakiś czas temu Ridley Scott stał się memem, jeżeli chodzi o Obcego, tylko i wyłącznie muszę zaznaczyć, czy rzeczywiście James Cameron staje się memem, jeżeli chodzi o Terminatora i już naprawdę nie powinien się w to pakować, dać to, że tak powiem, nowym twórcom, tak jak teraz Fede Alvarez się wziął za Obcego, czy jednak jeszcze James Cameron, tak jak mówi Robert Englund, znany oczywiście z roli Freddy'ego Krugera, ja mam jeszcze jednego Freddy'ego w sobie, to czy James Cameron ma jeszcze jednego Terminatora w sobie, czy rzeczywiście trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść niepokonanym, jak to śpiewa Perfekt? Wiesz co, po pierwsze tak, nie wiem też, czy to jest taka prawda i czy do tego dojdzie, bo mi to się trochę tak jakby gryzie z tym, że Cameron bardzo mocno skupił się na pracy przy awatarach, natomiast faktycznie te awatary, no ja też nie wiem jak oni tam, bo oni równocześnie kręcą są te awatary, więc teraz tam trwa postprodukcja kolejnego, ale to jest tak, że faktycznie oni tam, no te zdjęcia, to wszystko równocześnie trwa, więc być może będzie miał czas, żeby przejść do Terminatora, tak? Pod warunkiem,
że mówię, tam tutaj skończy jedno, tak, i tak dalej. No weźmy to, że tak, że powiedzmy, że zrobi tego Terminatora jako reżyser, nie? Jeżeli zrobi to jako reżyser, to moim zdaniem będzie to jedna z najlepszych opcji, jaką będzie mógł dać Terminatorowi, bo jako producent, no przy Dark Fate'cie był, ale widzicie, no jakoś no to nie poczuliśmy, że to był Cameron, prawda? No jednak ten Tim Miller, moim zdaniem też tam trochę wyszło tak za efektowo, miejscami może troszkę za komiksowo, ale to był Tim Miller, tak? No może tutaj też był ten błąd, nie? Że podjął się reżyserii. Jeżeli Cameron poszedłby w reżyserię Terminatora, nie uważam tego za złe, bo akurat wiesz, ze sceny zejść, no wiesz, to jest ojciec Terminatora. Tak. Ja też, wiesz, czytałem taką książkę, jak on tworzył tego Terminatora 2. Tam było mnóstwo pomysłów, dużo bardziej był rozszerzony świat tej przyszłości. Tam tak naprawdę w 2 mamy tylko jedną sekwencję w ogóle w przyszłości, gdzie w 1 mieliśmy ich 3, w 2 mamy tą jedną, ale tam była o wiele szersza ta pokazana przyszłość, tylko że po prostu tych pieniędzy no nie starczyło. No to też tam było, że i tak był ten film drogi, ale to już by było takie przegięcie, że hej. I tam była cała w scenariuszu pierwotnym, tak by może w tej idei takiej pierwotnej, Cameron chciał pokazać maszynę czasu, chciał pokazać właśnie zejście tego Terminatora no tam cała taka sekcja była ta taśma Terminatorów, i ten Terminator szedł. To było notabene też pokazane w Genesis, ale Terminator Zero też do tego nawiązuje i powiem wam, że ta maszyna, która jest w Terminatorze Zero, ona jest właśnie taka, jak ją narysował pierwotnie Cameron, zresztą też jest w Genesis taka, więc prawda, więc to też tutaj jakby to odnosi się do tego pierwotnej wizji Camerona, no ale na tamte czasy, jak kręcili tę 2, to było to za drogie. I teraz jeżeli Cameron dzisiaj by dostał te możliwości, a dzisiaj on po awatarach, po tych wszystkich filmach, no naprawdę, on dyktuje warunki, tak, no umówmy się, i dostałby sumę, jaką by chciał, bo tutaj też nie byłoby, myślę, takich, żeby mu ktoś tam coś zabronił, tak, a jak coś, to by chyba z własnej kieszeni mógłby sfinansować, to myślę, że byłoby to bardzo dobre, tylko tutaj też myślę jest inna taka opcja, bo wiesz, Ridley Scott też jest ojcem Obcego i wrócił do Obcego w Prometeuszu i w Przymierzu. No jakoś to się ludziom nie spodobało. Natomiast to jest tak, że no, reżyser po jakimś czasie, on też troszeczkę inaczej widzi świat, inną ma percepcję i to też wpływa na jego twórczość, tak? No, myślę, że takim jednym z przykładów, który mógłbym tu podać, to jest Michael Bay, którego ja twórczość bardzo ceniłem przed 2000 rokiem, albo jeszcze tam może trochę na początku, ale dzisiaj na przykład Michaela Baya jakoś tak nie poznaję. No, dla mnie no, tak trochę poszedł w zupełnie innym kierunku, którym, nie wiem, jakoś to nie jest mój kierunek. Nie wiem, jak będzie to z Cameronem, bo no, te awatary, no jakoś, wiecie, on lubi efekty, on bardzo lubi pokazywać pewne światy, ale cały czas dopasowuje, znaczy pracuje nad historią. Mimo że awatar, no można powiedzieć, że tutaj przeważają efekty, ale dalej tam jest historia, tutaj nie można mu tego odmówić, więc myślę, że do Terminatora podszedłby rzetelnie. Tym bardziej, że pamiętam, jak on pracował nad 2, on tam jeszcze z drugim właśnie współautorem scenariusza, oni się zamknęli, tam chyba u niego właśnie miał taki domek gdzieś tam też taki przeznaczony trochę do odpoczynku i tak dalej, oni się tam zamknęli i tam tworzyli, tam codziennie w ogóle analizowali, wymieniali się myślami, który pomysł przejdzie, który jest taki, który siaki, który doprowadzi do tego, więc to była naprawdę bardzo poważna praca i myślę, że jeżeli dzisiaj Cameron by się z tym zajął, a to jest taki człowiek pracy, to jest trochę tytan, no niestety on ma też dosyć złą renomę pod tym względem, no ale weźmy to na plus, tak, że dla nas jako widzów to będzie na plus, tak. Może do życia. Pamiętam historię o tym, jak pisał scenariusz do Terminatora i do Rambo. Okej, ale chodzi mi o to, że wiesz, tam prywatnie wiem, że no on jest taki bardzo, bardzo Jest zły, no zresztą despota. Linda Hamilton od niego odeszła przez to, ale jako tytan pracy, no to spoko, no więc jeżeli on by się zajął na poważnie tą reżyserią, a też nie ominąłby scenariusza, może ktoś inny by pisał, ale on by miał bardzo duży wpływ tutaj do tego scenariusza, to myślę, że to by wyszło coś dobrego. Natomiast biorąc pod uwagę jego wiek, no w sensie, że chodzi mi o to, że mówię, artystycznie każdy artysta w jakiś sposób ma prawo się zmienić później, w późniejszym okresie swojego życia. Ja nie wiem, czy się Cameron zmienił, bo ja, wiesz, no, on Terminatora zostawił, tylko jest też tutaj jeden taki bardzo duży problem. On napisał, no stworzył pomysł na Terminatora 2 i tak go napisali z tym scenarzystą, że to jest zamknięty produkt.
zauważcie, że Terminatora 2 no nie da się kontynuować. Tam jest wszystko zrobione po prostu na amen zamknięte. Tam nie ma opcji, dlatego trójka, zobaczcie, ona powstała tak, że okej, tam wszystko już zamknęli, a oni przelatuje Terminator. Nie, wiecie co, jednak ten Dzień Sądu będzie. No takie wiecie, nie? No to, Słabo. to było takie odświeżenie to nie, no takich rzeczy się nie robi tak naprawdę. No Dark Fate też, nie, to była taka przecież trójka, prawda? No i co? Johna nie ma. No to też takie, no No tam tak. się, ja nie wiem, to może być trudne zrobienie kontynuacji Terminatora, ale A może podejdzie do remake'u, nie wiem. właśnie miałem zapytać, w którą stronę chciałbyś, żeby poszedł? Czy rzeczywiście robimy od nowa, czyli powiedzmy robimy remake, nowa obsada, dziękujemy Arnoldowi, dziękujemy Lindzie Hamilton, bierzemy od nowa, czy jednak kontynuujemy powiedzmy fabułę, tak jak na przykład zrobił Dark Fate, powiedzmy, kontynuuje dwójkę, zapominając, że istnieje Salvation, Genesis i na przykład Dark Fate, bo na przykład Terminator Kroniki Sarah Connor w ogóle mu się nie podobały i ten pomysł był dla niego beznadziejny. Chyba że na przykład powie: "Okej, no to może teraz budujemy coś dalej na podstawie Terminatora Zero". W którą stronę ty byś chciał, żeby się James Cameron pokłonił? Wiesz co, no ja powiem tak, jeżeli byłbym takim algorytmem AI, to bym chyba to przeanalizował w taki sposób, że patrząc dzisiaj na to, ile sequelów po latach wychodzi, to tak naprawdę nie wychodzi żaden, a jak coś mamy, na przykład no Maverick wyszedł moim zdaniem i to Udało bardzo się, tak. dobrze, to jest wyjątek, który potwierdza tę regułę, że jednak nic nie wychodzi, tak? Naprawdę w tych sequelach po latach ciężko stworzyć coś, to no mówię, jak ktoś tutaj poda przykład, ale to wyszło, no to jest, mówię, to jest jakiś jeden przykład, który tylko utwierdza nas, że jednak ta reguła, że to nie wychodzi jest, więc może remake byłby lepszym pomysłem, tylko widzisz, remake dzisiaj, wiesz, Terminator miał też takie piękno było tych lat no, 80., ale też 90., tego przełomu. Tak. Więc jak tam na przykład wysyłano w przeszłość cyborga, to ta przeszłość była taka, że wiesz, ona nie była doskonała technologicznie i tam wiele rzeczy fabularnie mogło zaistnieć. I dzisiaj, jakby się wysłało kogoś takiego, no to wiesz, mamy tyle kamer, mamy smartfony, mamy udostępnianie pewnych rzeczy, to by nie przeszły pewne rzeczy, że tam jakiś Terminator przychodzi, od razu by go zdemaskowano, od razu by go wrzucano na social media, no nie wiem, to by zupełnie inaczej wyglądało. Zresztą Genesis był już takim trochę filmem, który pokazywał no, taką, wiecie, naszą teraźniejszość, ale tam taka, no nie wiem, ta fabuła by to raczej według mnie nie przeszła, tak? To w dwójce to wszystko było takie piękne, że tam jeszcze nie było rozwiniętej tej technologii, nie? Tam to był świat Walkmanów, prawda? To był świat takich, jak on tam, John Connor przecież ten komputerek miał, to co to był za komputerek, tak? Dzisiaj to by inaczej wyglądało, taki Terminator właściwie byłby takim tworem starym, takim nijakim, no to nie był Archaiczny coś był, nowoczesne. dobry. Tak. Więc ja myślę, że to byłby też problem. I teraz jeżeli tworzyć remake, no to ja też nie wiem, w którym kierunku by ten remake poszedł. Jeżeli w taką totalną nowoczesność, to myślę, że to już raczej by było coś dalekiego od Terminatora, więc trudno mi powiedzieć, ale na pewno chciałbym, żeby Camerona nazwisko znalazło się pod takim filmem, to by było bardzo ciekawe. No Wiesz, natomiast trudno powiedzieć, on nie? tak powiedział w jednym Wyszło. z właśnie z wywiadów, że on pisze ten scenariusz, ale on czeka, jak się rozwinie sprawa właśnie z AI, ze sztuczną inteligencją, bo my dopiero tak naprawdę raczkujemy z nią, mimo że sztuczna inteligencja już na poziomie tam chyba 8 czy 9-latków, ale że on jeszcze czeka, jak to się rozwinie. Czy rzeczywiście troszeczkę w stronę Terminatora, czy jednak w stronę tą w dobrym kierunku pójdzie? Wiesz co, faktycznie teraz mi się przypomniało, że też czytałem ten wywiad, że on tam czeka na to. No wiesz, to jest dobre posunięcie, bo widzisz, on jednak też by chciał pójść w kierunku opowiedzenia o AI i moim zdaniem Terminator Zero właśnie poszedł w tym kierunku. Mówimy dalej, mamy Terminatora, dalej mamy pewne, że tak powiem, no, sceny dosyć twarde i rozwałkę, ale mamy więcej mówienia o sztucznej inteligencji. Jeżeli Cameron by poszedł, znaczy no widać, że chce pójść w tym kierunku, tak? Bo tutaj o tym mówił, no to tak, to według mnie jest dobre pójście, tak, dobra droga, ale wiesz co, ja bym też tutaj przypomniał inny film, który też mówił o AI i który też pochodzi z lat 90., to jest Matrix. Oczywiście. Ale tak, tylko wiecie co, a Matrixa też możemy traktować jako rozrywkę i nie wchodzić jakby w ten szerokie tam rozmowy o AI, ale jak weźmiemy sobie, bo powstał jeszcze taki serial Animatrix, który to była, tak, właściwie to był taki, każdy odcinek był o czymś innym i był też w innej Antologia. innym rysunku, tak.
Ale tam w tym Animatrixie, bo Animatrix był pomiędzy filmem częścią drugą a częścią trzecią fabularnie włożonym i Animatrix jakby też dopełniał fabułę z całej trylogii Matrixa i tam są 2 odcinki, na które ja bym bardzo zwrócił waszą uwagę, bo one się też mocno według mnie korelują właśnie z Terminatorem Zero. Dlaczego? Bo tam jest pokazane jak cały system, jak właściwie robotyka staje przeciwko ludzkości. No bo cały Matrix my znowu tak naprawdę, jak sobie widzimy Matrixa, mamy ruch oporu, no to Matrix jest zły, no bo Matrix tutaj tak, też mam to wydanie. Matrix jest od razu z natury zły, ale tam nagle widzimy 2 odcinki animowane, które mówią o tym, jak to się zaczęło i tak naprawdę no tam człowiek nie jest bez winy, tak? I to jest też fajne i widzicie, no znowu tutaj tak nawiązuję do tego, że dzisiaj my potrzebujemy rozmów o sztucznej inteligencji, a no ta rozrywka, może ona niech będzie, ale te rozmowy o sztucznej inteligencji mogą naprawdę według mnie uratować na przykład taki sequel po latach, tak? I jeżeli Cameron by w tym kierunku poszedł, jeżeli zrobiłby to naprawdę na poważnie, no bo ruch oporu jest, tak? Ruch oporu jest dobry, ale może właśnie pójdźmy dalej, może zobaczmy, co się dzieje w ruchu oporu. Zresztą jest fajna gra Terminator, wyleciał mi teraz tytuł, tak? Ale ona wyszła w 2019 roku. Pamiętam. Tak, i ona właśnie bardzo mocno też pokazuje, bo to jest, się dzieje w przyszłości, bardzo mocno pokazuje ruch oporu. I tam są też sytuacje, no, gdzie człowiek człowiekowi wilkiem, tak? I to nie jest tak, że cała ludzkość po dniu sądu to zbierze się przeciwko Skynetowi, tylko będą też ludzie, którzy będą przeciwko człowiekowi, tak? Będzie też no, ta cała nienawiść i tak dalej. Będzie i nienawiść do Skynetu i do ludzi, tak? Terminator Resistance. No właśnie, Resistance, tak, dobrze, że przypomniałeś. Dlatego tutaj mówię, Cameron, jeżeli chce pójść w rozmowę o AI, to ja w to wchodzę, to ja chcę o tym rozmawiać, bo dzisiaj uważam, że te rozmowy są bardzo potrzebne. Mało wiemy o AI, coś wiemy, coraz więcej, ale wciąż za mało. Słuchaj, Wiktor pisze, w zasadzie Marcin mógł wziąć jakikolwiek film z kolekcji, a Szymon tak by powiedział, patrzcie na szeroki plan. Nie wiedzieć czemu, nasze tło jest niemalże identyczne. Szafka z płytami DVD, czy tam Blu-ray, czy jakie mamy. No ale tak to jest, rzeczywiście, jeżeli masz do czynienia z pasjonatem, z osobą, która rzeczywiście kocha filmy, no to nie możesz nie kolekcjonować. Widzicie dokładnie, Tak. że ja i Szymon jesteśmy fanami fizycznych nośników filmów, także tutaj Ja może pokażę tutaj taką moją główkę Terminatora. Czekaj, dam ci na duży ekran, proszę bardzo. Dobra. Tu będzie ostrość przy mnie, tak, więc widzicie, tak ją zdjąłem, bo ona to taka część takiej figury, notabene figury, w której jest właśnie też płyta Terminator wrzucona, takie wydanie, nie? Zobaczcie, jaki taki model, no dosyć ładny, ładnie zrobiony, ciekawy, więc tym mogę się też dzisiaj pochwalić, nie? A powiedz mi tak troszeczkę z innej beczki, ale do tego napisał Wiktor, ile masz wydań filmów o Terminatorze? Tych samych na przykład. No ja mam wiesz co, ja zbieram z każdego kraju, więc mam z różnych stron świata i na przykład z samego Salvation to mam, no nie wiem, z 10, jak nie więcej, nie? Bo chodzi o to, że ja wiesz, zbieram na przykład, wiesz, mam z Europy, z takiego kraju, takiego, z Hiszpanii, z tego, ale też na przykład ze Stanów mam na przykład też wydania, tak? No najtrudniej też takie japońskie są, one są dosyć takie drogie też, więc u mnie to jest tak, że każdą część mam w iluś wydaniach i z różnych krajów, tak, więc jak się coś pojawia na przykład w nowym kraju, to chętnie biorę. Notabene teraz jest rok, jest 40-lecie Terminatora 1, więc w 4K się pojawi w listopadzie bodajże, pierwszy raz w wersji 4K. Terminator będzie odświeżony. Więc rzeczywiście, słuchajcie, mam dla was taką ciekawostkę, bo tutaj dopiero co Szymon mówił na temat tego, że James Cameron tak naprawdę wszędzie może wejść i dyktować warunki. Popatrzcie, to jest lista, panie i panowie, najlepszych filmów w historii, prawda, najlepiej zarabiających. Top 5, popatrzcie 5. Pierwsze miejsce Avatar, drugi Avengers, trzeci Avatar, czwarty Titanic. Facet w top 5 ma 4 filmy. Więc to, że on po prostu wchodzi z drzwiami i mówi, ja chcę to, dziękuję bardzo. Słuchajcie, jemu nie wierzyli przy Titanicu, mu nie wierzyli, dlatego za Titanica zarobił 300 milionów. Bo on zrezygnował z wypłaty przy Titanicu i powiedział, dobra, słuchajcie, zrobimy tak, pójdę na procent, jeżeli rzeczywiście Titanic zarobi, to ja zarobię, a jeżeli nie, okej, w porządku, tam chyba 20 miał milionów dostać dolarów za reżyserię czy coś. No i zarobił 300, no ale widzicie,
Tak to rzeczywiście jest. Ej, panie i panowie, przypominam, mogę, kto mi zabroni. Naszym gościem dzisiaj jest Szymon, gadamy o Terminatorze Zero, Terminatorze ogólnie, o przyszłości Jamesa Camerona. A słuchaj, a co byś na przykład powiedział na to, właśnie przyszłości bardziej Terminatora niż Jamesa Camerona, gdyby na przykład kolejny Terminator był, ale na przykład Skynet nie był zły, tylko dobry. I to na takiej No zasadzie, nie, że wiesz, że słuchaj, on robi dobrze, mhm. on chce dobrze rzeczywiście, bo wie, że my już tam stopiliśmy tyle powiedzmy lodu, tyle zrobimy tego, jest źle i rzeczywiście on występuje w roli tego, powiedzmy, tej uciśnionej Gai, tej uciśnionej ziemi, a no, w szerszej perspektywie to ma sens, to rzeczywiście wasze dzieci, wiesz, w to można na przykład byłoby spokojnie wmieszać na przykład tych ruch pomarańczowych, te osoby jak na przykład Greta i tak dalej, te wszystkie rzeczy i no teraz mamy bardzo duże parcie na ekologię, no i może to jest jakieś wyjście. Wiesz co, ja myślę, że i to może nam odsłonić sezon drugi Terminatora Zero, bo myślę, że tam będzie więcej już konfrontacji Skynetu właśnie z tym profesorem, z jego tym tworem AI, tak? Tak, i tam myślę, że będziemy po prostu więcej sobie analizować to i wiecie, to może nawet tak być, że jedni widzowie stwierdzą, że Skynet zrobił dobrze, a drudzy na przykład, że źle, tak? Wiesz, no tak może to też pójść tą drogą, tak? Czemu nie, prawda? Więc my nigdy się nie zastanawialiśmy nad tym, ale mówię, jeżeli Terminator Zero powstanie drugi sezon, to moim zdaniem pewne odpowiedzi na to pytanie, które teraz postawiłeś, Marcin, tam mogą być. Spoko, bardzo fajnie, tylko jeszcze muszę odpisać, dobra. Poszło, niesie algorytmowo, więc ja jestem, jak to mawiał pewien prezydent, ja jestem za, a nawet przeciw. Bardzo mnie to ciekawi. W ogóle dzięki prowadzącemu kanał Język Filmu za inspirację, bo też ostatnio włosy farbowałem i to była dla mnie zmiana na lepsze. Ja mam siwy blond, a ty, Szymonie, biały czy bardziej siwy? Wiesz co, nie wiem, ja chyba taki biały, ale to tam to zależy, jakoś tak się, wiesz, Szymon idzie jak w to Leslie zrobi. Nielsena, także wiesz, także Tak. jakaś taka jest propozycja. Słuchajcie, jeżeli macie pytania jakieś odnośnie Terminatora, odnośnie przyszłości, dawajcie, teraz jest czas na to, żebyście wrzucali, dajcie P. Przed tym właśnie to napiszecie, żebym wiedział, że to jest pytanie do nas, a nie tam powiedzmy jakaś rozmowa, którą sobie toczycie. Czyli przyszłość Terminatora po tym serialu, po tym właściwie mini serialu, bo to tylko odcinku Terminator Zero, wydaje ci się, rysuje się nomen omen w różowych barwach? Dostaniemy, no bo wiadomo, że bardzo często studia na to patrzą, tak, że rzeczywiście James Cameron, Ryan Reynolds wrzucił do sieci, wiadomo, krótką scenę z pierwszego Deadpoola, zanim jeszcze ten powstał, żeby sprawdzić, jaka jest reakcja ludzi. Okazało się, że reakcja była super, więc potem mógł zrobić kolejny film. Tutaj w tym momencie studio zobaczy, popatrzcie, Skydance, zresztą sam mówiłeś, jest odpowiedzialne za ostatnie 2 Terminatory, mają prawa, że w końcu, to może jednak nie pójdziemy znowu, wysyłając robota w przeszłość i tak dalej, tylko w innym miejsce. Może rzeczywiście stwierdzą, kurczę, chyba trzeba pójść w ten sposób. Czy myślisz, że to jest dobry kierunek i Terminator, no już domyślam się, że nie w postaci Arnolda, bo Arnold już jest wiekowym człowiekiem, nie wypominam, ale wiadomo, 78 lat, no to zanim by powstał kolejny, to pewnie jakieś 81-2. Czy myślisz, że w tym kierunku pójdziemy? Wiesz co, to jest, ja myślę, że odpowiedź na to pytanie może być bardziej złożona niż to się wydaje, bo wiesz co, zauważ, że Terminator Zero jest filmem, no, serialem anime i on też raczej jest skierowany albo może być skierowany do społeczności, która nie wychowała się na Terminatorze, na tych filmach, tak? To mogą być młodzi ludzie, którzy właśnie siedzą w anime, siedzą w mandze. I teraz pytanie powstaje takie, czy oni znają poprzednie filmy Terminatora, ale też drugie pytanie, czy powinni znać, sięgając po Terminatora Zero. Moim zdaniem, no tutaj wymagana jest ta znajomość, bo my też bardzo szybko wchodzimy w pewne sytuacje, na przykład początkowa scena i tam nie jest wytłumaczone, że co to jest za cyborg i tak dalej, tylko no wchodzimy już w te rzeczy, tak? Wiecie, nam to się wydaje, no, ludziom, którzy po prostu siedzą w tym, że to jest takie naturalne, tak? Ale zauważcie, że no, jeżeli mówimy o mandze, no to no nie wiem, mi się też tak kojarzy, że raczej manga i anime, tak, że to są produkty, które no w dużej części są dzisiaj bardzo lubiane przez młodą widownię, która no mówię, niekoniecznie zna Terminatory, te starsze i tak dalej. I teraz pytanie, czy oni obejrzą z chęcią ten serial, jeżeli im się spodoba, to pytanie, czy
sięgną po te filmy. I wiesz, i teraz odpowiadając na twoje pytanie, wiesz, to może być nie takie łatwe, bo wiesz, ja nie wiem, kto będzie odbiorcą do końca tego, komu to się spodoba, to trzeba było tam jakieś badanie zrobić, bo jeżeli się to No, oni mają te faktycznie statystyki. spodoba, Mhm. to wiesz, jeżeli to będzie, że się spodoba tym, co lubią anime, no to ja nie wiem, czy to jest taka odpowiedź, że tak, to robimy film, nie? Bo na film raczej pójdą ci fani, którzy tam się wychowali Tak. na tym kinie lat 80. i 90., prawda? A niekoniecznie są fanami anime. Tak jak dzisiaj zresztą w dyskusji mamy tutaj potwierdzenie też naszych widzów, że no Tak, mówię, jak no nie najbardziej. wszystkim ta forma pasuje, nie? Więc No i to jest w porządku, zgadza się. tak, trudno to określić, wiesz, co studio zrobi, jak to gdzie pójdą, prawda? Mhm. Pytanie jest od Wiktora. Nie wiem, czy poruszali się już, ale nie uważacie, że oni powinni dać Terminatorowi spokój? Według mnie już powinny dać spokój albo robić seriale animowane, ale nie aktorskie. W Wiktorze jest jeden problem. Musi się zgadzać włoska firma Casucci, Mamona i Szmal. A krótko mówiąc, Hollywood nie robi w próżni, tak? Tutaj dopiero co Szymon powiedział, że jeżeli oni stwierdzą, że w tym momencie już wyrosło nowe pokolenie, które w ogóle nie ogląda Terminatora pierwszego czy tam drugiego, albo oglądając go stwierdzają, on jest archaiczny i rzeczywiście to nie jest ciekawa sprawa, no to oni wypuszczą nowego. Zrobią nowego, którego powiedzmy akcja będzie się kończyła w 2024 roku, a Terminator zamiast z 2022 przyleci na przykład do nas z 2080, wiesz, coś w ten sposób. Oni tylko i wyłącznie w ten sposób myślą. Tutaj idealnie się wpisuje po prostu sztuczna inteligencja. Zero-jedynkowo. Czy my na tym możemy zarobić? Tak, możemy zarobić. Kręcimy kolejny film, serial. Nie możemy zarobić. Na razie odkładamy na półkę, czyli dziękuję bardzo. Wiesz, my teraz dzisiaj mamy też taką tendencję do sięgania po te stare produkty i wyciągania ich w nowej formie. Wiesz, czy to jest złe? No a w piosenkach czemu covery powstają? I niektóre covery są naprawdę rewelacyjne, prawda? Czy tam remiksy, covery. Uważam, że no jest to też jakaś forma sztuki. Sztuka też lubi być odświeżana dla młodych pokoleń, które na przykład nie są zainteresowane żeby sięgnąć po tak stary film, na przykład jak Terminator 1, tak? Bo no, ostatnio też Kruka na przykład odświeżono, tak? Wiesz, słuchaj, Boli. może boli, nie boli. Są różne pokolenia. Ja staram się patrzeć tak naprawdę na widzów jak na różnych ludzi, tak? Każde pokolenie wychowuje się inaczej i ma dostęp do innych rzeczy. Na przykład ja nie miałem na przykład wychowując się dostępu do takiej cyfryzacji, jaka jest dzisiaj, tak? Więc jestem inaczej wychowany niż człowiek, który w tej cyfryzacji się urodził. I na przykład dla niego będzie trudno sięgnąć do kina lat 70., 80., a może wcześniejszego i tak dalej, ale jeżeli to zostanie odświeżone w nowej formie, która będzie bliższa temu młodemu człowiekowi, no to wiesz, nie widzę przeszkód, żeby tak naprawdę temat dalej ruszyć, tak, a pokazać go w nowej formie. Oczywiście, człowiek wychowany na tym pierwotnym filmie, on będzie zły, ale czy ten nowy widz też będzie zły, który nie zna tej pierwotnej formy? No właśnie niekoniecznie, bo on nie zna tego pierwowzoru, prawda, i ma prawo nie znać. No wiesz, akurat tutaj się zgodzę rzeczywiście. Ja po prostu oglądam film na takiej zasadzie. Podoba mi się albo mi się nie podoba. A jak on jest już zrobiony, czy wiesz, czy to jest animacja, czy to jest film, czy to jest inaczej, no to jest różnie. Tutaj Jarek pisze, nieprawda, Terminatora na straszne zainteresowanie, tylko nie ma kto tego zrobić tak jak powinno, a ja sobie wiem, jak ogarnę sobie telefon do Camerona, to mu nakreślę fabułę i to zrobimy. Proszę bardzo, rób, nie ma problemu. Jeżeli chcesz, mogę dać namiar mailowy na niego, jest na IMDb, można się tam z jego agentem pewnie skontaktować. Na pewno będzie taki despota, taki autokrata jak James Cameron, bardzo, bardzo zadowolony, że ktoś mu mówi, co ma robić. Także jak No najbardziej, właśnie, jak uważajmy. najbardziej polecam. Tak. Słuchaj, uwierz, tyle się naczytałem. Oprócz tego, że oczywiście filmy same, na przykład Terminator 2 miał całkowicie wyglądać inaczej, miał być więcej Terminatorów i tak dalej, poszczególne też produkcje się zmieniały, to jak James Cameron, on się wychował, pamiętajcie, on się wychował w pracowni Rogera Cormana, więc dlatego jedynka tak fajnie zadziałała, mimo, że tak powiem, ubogich możliwości technologicznych, że on miał pomysł, jak to wymyśleć. Dopiero co mówiłem przecież Szymonowi, przypominałem ciekawostkę, że kiedy chciał, żeby z Arnolda leciał dym w pewnej scenie, to po prostu polali mu kurkę kwasem i on po prostu parowało, tak? Jeżeli był pożar, to nagle zgolili Arnoldowi brwi, one tam były ubezpieczone na miliony, bo co się stanie, jak nie odrosną i tak dalej, i tak dalej. I James Cameron od A do Z wiedział, jak to ma wyglądać, bo nawet Stan Winston, czyli facet, który zbudował Terminatora, jak nie wiedział, jak to zrobić, to po prostu szedł do James Cameronowi, James, narysuj mi, jak to ma być. I James Cameron rysował, on wszystko od A do Z wiedział. Także no rzeczywiście
Jarku, powodzenia życzę, a Szymon mówi święte słowa. No pewno, że święte słowa. Zgadza się. Jeszcze kilka pytań, panie i panowie. Ja osobiście uważam, że jeżeli już muszą, to bym był za tym, aby poszli w Ridleya Scotta styl, czyli pieprzmy filozoficznie ile się da, a w Terminatorze może trochę pofilozofować. Co o tym sądzicie? No, czy ja wiem, no dopiero co mówiliśmy właśnie o tym, że w Terminatorze Zero jest dużo właśnie pewnej, może nie ekspozycji, ale dużo jest rozmów profesora ze sztuczną inteligencją, no i to nie wszystkim się podoba, bo nawet chociażby przecież Julian z kanału Brody z Kosmosu mówił, że jemu się ten serial nie podobał, po prostu jest nudny, jest przegadany, więc tyle opinii jest co osób i to jest w porządku, bo tak jak mówiliśmy, ktoś lubi Terminatora, ktoś nie lubi Terminatora, tak? Ktoś lubi dramaty psychologiczne, inny nie. Ktoś jak Benswał ogląda filmy Dario Argento, a inny na przykład się tym nie będzie w ogóle zajmował. Także, ale to jest taka moja opinia. Co ty myślisz, Szymonie, na ten temat? No nie, wiesz, pamiętajmy, że Terminator to też jest rozrywka, no jakby trudno tutaj, wiesz, filozofować o AI, kiedy mamy fajnego cyborga zaprojektowanego właśnie przez Stana Winstona, więc no to, wiesz, to musi być takie połączenie tego, zresztą tak naprawdę Cameron to robił, bo w dwójce tam jest trochę tej filozofii, tylko my jej nie zauważamy, tak, no ona też jest tak przemyka, ale przecież tam jest rozmowa o tym twórcy, tak, ta Sara się zastanawia, ale no ona dochodzi do tego, że jeżeli wyeliminuje tego twórcę, no to będzie dobrze, tak, potem ten syn ją powstrzymuje. To też są rzeczy, które no nie są łatwe, to nie jest takie jednoznaczne, tak? A dlaczego on ją powstrzymuje? No czy on tego nie Cyborg się widzi, w że tak końcu będzie uczy lepiej? doceniać ludzkie życie na końcu, dlatego go... Tak, no, tak, wiesz, tam tak. może, wiesz, tam nie ma aż takiego poziomu filozofii, ale Cameron tak naprawdę pisząc scenariusz, on miał to w głowie, tak? On wiedział, że to jest historia dosyć szeroka, tylko no wtedy też mniej wiedział o AI. Dzisiaj, no, wiesz, myślę, że to jest fajny kierunek, filozofowanie na temat AI w Terminatorze, natomiast no nie można zapomnieć o tym, że Terminator rozwala i tak ma być i strzela, nie? Dokładnie tak. No to pewnych rzeczy po prostu nie przeskoczymy, pewnych rzeczy nie wyeliminujemy i tak to jest. Czyli tak, Terminator Zero im plus, jak najbardziej według nas dwóch cofanie. Sprawdzałem w międzyczasie stronę Jamesa Camerona. Nie ma niestety żadnych informacji na temat Terminatora. Jest oczywiście informacja o trzecim awatarze, który jest już w postprodukcji, czwarty i piąty się tworzy cały czas, bo już wiemy, że będzie pięć filmów. Teoretycznie póki co jest podpięty James Cameron jako reżyser, więc może się stać, panie i panowie, że James Cameron gdzieś powiedzmy za kolejnego Terminatora się zajmie w okolicach powiedzmy 30 roku, no bo wiadomo, że z tymi awatarami on tam przecież wymyśla technologię i tak dalej, naprawdę grubo, poważnie dobrze, no ale w końcu niby no nie ma przyszłość, nie jest zapisana, ale wygląda na to, że przyszłość Terminatora wygląda intrygująco co najmniej. No można tak powiedzieć, wiesz, no. Ja już się nie spodziewałam po Dark Fate, że coś dostaniemy. No faktycznie tam była też informacja o tym serialu. To nawet mówię, ja już tam, to chyba w 2019 roku, chyba tak po raz pierwszy gdzieś tam trafiłem na te informacje, ale mówię, jak potem już nic nie było, to ja już tak miałam wrażenie, że po tym Dark Fate to tak wszystko anulowali i już nic nie powstanie, dlatego no mnie nawet zdziwiło to, że ten serial doszedł do skutku, tak? To mnie, ja przyznaję, zdziwiło, więc tak, można powiedzieć, że to jest intrygujące, no bo tak już trochę myślałem, że raczej już nic nie powstanie, no bo jednak narzekamy na te ostatnie części, no to siłą rzeczy studia też się wycofują z tego, nie? Tak to jest, panie i panowie. Terminator na razie święci triumf, ale na Netflixie. Jeżeli chcecie, dajcie mu szansę. Obejrzyjcie jeden odcinek, one są pół godziny, czy tam 25 minut. Spodoba się, to się spodoba, a nie, uwaga, odkryję Amerykę, to się nie spodoba. Krótko mówiąc. Słuchajcie, moi mili, dajcie na czacie serduszka dla Szymona. Słuchaj, Szymon, powiedzieć, że jest mi niezmiernie miło, że przyszedłeś pogadać o Terminatorze, no to tak jakby nic nie powiedzieć po prostu. Naprawdę jesteś, dla mnie jesteś guru T800, T850 i tak dalej, i tak dalej. Mimo, że Terminatrix była jaka była, ale jak najbardziej jest super. Słuchaj, zdanie podsumowania dla naszych widzów. Słuchajcie, dawajcie te łapy, dawajcie serduszka, niech facet wie, że go kochacie. Co byś, no powiedzmy jako podsumowanie, z czym chcesz zostawić naszych widzów?
Ja bardzo czekam, marzy mi się, żeby ten serial był wydany na nośniku fizycznym, bo tak jak mówię, chciałbym, żeby uzupełnił moją kolekcję. Naprawdę nie uważam, że to nie jest jakiś tam styl, że on będzie leżał koło innych Terminatorów w tej serii. Uważam, że dzisiaj Terminator ma tak ciężko, że cokolwiek powstanie, to w jakiś sposób warto chociaż dać szansę. Wiesz, wspomniałeś, że obejrzycie pierwszy odcinek. Ja bym powiedział, że obejrzycie pierwsze 4 odcinki, tak? Może to jest dużo, bo to jest połowa, tak? Ale one też są półgodzinne. Przebijcie się przez ten format anime, tak? Ale dotrzyjcie do tego, co jest prawdziwym clue tego serialu, tak? No i wtedy sobie zobaczcie, tak? Czy warto, tak? Więc ja się cieszę, że coś takiego powstaje, tak? Nie jest to najlepsza forma, jaką bym sobie życzył dostać, ale cieszę się, że tak naprawdę jeszcze nie zapomnieliśmy o tym Terminatorze, jeszcze twórcy żyją, tak, jeszcze coś tam się dzieje. Także całkiem sympatycznie, panie i panowie. Dziękuję wam za dzisiejszy odcinek. Za tydzień widzimy się jak najbardziej na żywo, kiedy będziemy świętować 4 lata kanału, panie i panowie. Oj, będzie się działo rzeczywiście. Gratuluję. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. To gratuluję widzom, że w ogóle wytrzymali ze mną normalnie, z moim gadaniem i tak dalej, ale rzeczywiście jest nas mnóstwo. Słuchajcie, to tak tylko powiem, ponad 6 milionów wyświetleń na kanale, także po prostu jesteście super, jesteście rewelacyjni, a wiadomo, kiedyś może ten kanał urośnie i będzie jak kanał YouTube'owy, który ma 2 tygodnie, a właścicielem jego jest Cristiano Ronaldo i jest w setkach milionów. Wiadomo, jaki właściciel taki kanał. Dziękuję wam bardzo, panie i panowie, i widzimy się na żywo test, na żywo za